Uwaga. Światłość. Dzień dobry. Witamy w pierwszym podcaście bez nazwy. Tak. Pierwszy to jest słowo, które w sumie pasuje, ponieważ jest to pierwszy podcast bez nazwy, jeżeli chodzi o ten kanał. Jednakże nie jest to pierwszy nasz podcast bez nazwy, który nagraliśmy. Dokładnie, ponieważ jak możecie wiedzieć, lub też nie wiecie, ten kanał bez nazwy, na którym to oglądacie, nie jest pierwszym kanałem bez nazwy. Ponieważ od maja był inny. Lecz jeśli oglądaliście pierwszy film, to wiecie, dlaczego znajdujemy się tutaj. Jeżeli nie, to bardzo polecam nadrobić. Tak, ale chyba jeszcze wytłumaczymy. Tak, jeszcze wytłumaczymy na pewno. Czyli tak, pokrótce. W maju wystartował pierwszy kanał bez nazwy i on trwał przez 3 miesiące, maj, czerwiec i lipiec. I po tych 3 miesiącach uznaliśmy, że wyświetlenia są zbyt słabe. Było to prawdopodobnie spowodowane tym, że algorytm się nie przestawił, ponieważ kiedyś na tamtym koncie wrzucaliśmy inne filmy, takie bardziej krótkie z filmów, do czego jeszcze później przejdziemy. I prawdopodobnie ten algorytm się nastawił na te takie krótsze formy i podcasty czy te filmy 15-minutowe po prostu na nim nie szły. Dlatego założyliśmy drugi, taki sam kanał bez nazwy. No i już lepiej nam wychodzi, ponieważ pierwszy film miał 150? Teraz Wyświetleń? już prawie 200 ma. Prawie 200 wyświetleń. No to ten jeden film zrobił więcej wyświetleń chyba niż wszystkie filmy na tym poprzednim. Prawie No. chyba tak, jakby policzyć. A więc dobrze, że takie zmiany dokonaliśmy. Tak. Związała się z tym również inna korzyść, ponieważ poza tym, że zaczęliśmy, można powiedzieć, od nowa kanał bez nazwy, to zaczęliśmy również, Adamie? Filmowe szoty. To zaraz. To nie wiem, co jeszcze. Chodziło mi o liceum. No tak. Jak ja mogę o tym zapomnieć? No więc zaczęliśmy liceum, jesteśmy w pierwszej klasie, matwiz i na razie jest fajnie. I właśnie dlatego też chcieliśmy rozpocząć na nowo ten kanał bez nazwy, ponieważ mieliśmy już nagrane dużo filmów, które wrzucaliśmy przez te 3 miesiące i teraz po prostu będziemy te filmy powtarzać, więc mamy tak naprawdę do świąt Bożego Narodzenia, chciałem powiedzieć, wielkanocnych, spokój z nagrywaniem, więc tylko zostają nam podcasty. No i Dzień z historii, o którym tak. też Dzień z historii. potem coś powiemy. Tak. Bo też w liceum jest o wiele więcej pracy niż w Tak, podstawówce. są też prace domowe, od których się trochę odzwyczailiśmy i Dokładnie. nawet w podstawówce z niższym poziomem zaawansowania, prawda, jeżeli chodzi o wiedzę i bez pracy domowej. Czasami jeden film się nie pojawił w ogóle, chyba tak to żaden film się nie spóźnił. Może jakiś jeden mały dzień z historii, ale tak to wszystkie filmy jakimś cudem, oprócz tego jednego filmu Adama, weszły na czas. Tak. Ale było dużo problemów, było dużo rzeczy na ostatnią chwilę, i Adam i ja, więc teraz prawdopodobnie byśmy nie dali robić, nie byli w stanie robić filmu na co 2 tygodnie. No więc dlatego robimy sobie filmy co miesiąc. Tak. Tak, zapewne to wiecie, ale jeżeli nie wiecie, to warto o tym wspomnieć. Przez co mamy trochę więcej czasu na zrobienie tego filmu, przez co może być on lepszy. My też będziemy mieli trochę więcej czasu, więc trochę będzie można sobie to bardziej rozłożyć w czasie. No tak, teraz to my w ogóle mamy już mamy tak naprawdę 4,5 miesiąca teraz na zrobienie kolejnego filmu. Znaczy ja mam jeszcze jeden film do poprawienia, tak, ale już czyli masz ten film nagrany i jest montowany. Dokładnie, więc wystarczy tylko go Tak. zmontować praktycznie, pocięty też już jest. Tak. Czy można tak powiedzieć. Więc do świąt praktycznie mamy wolne. Chociaż w sumie pewnie znając mnie. Zaczniemy to robić kilka tygodni wcześniej. Dokładnie. Wszystko. Natomiast plany są ambitne, ponieważ ja mam przygotowany taki dość długi film,
a jeszcze nie zacząłem go ani nagrywać, ani montować, ani nic. My też mamy taki, można powiedzieć, poboczny projekt, tak zwany odcinek specjalny. Dokładnie. Czym będzie ten odcinek specjalny? No, nie Dowiecie się niedługo, za 5 miesięcy jakieś. No, powiedzmy. Tak, to jeszcze trzeba zmontować, nagrać i wszystko inne, więc niby jest dużo czasu, ale pracy jest również dużo. Jeszcze pracy też dużo nie jest, tylko z tym kanałem. A tak, oprócz tego mamy kanał, może zacznijmy od końca, czyli Filmowe Szoty, Dokładnie. który przez Rok. prawie pół roku, no przez tam 4-5 miesięcy był kanałem bez nazwy, ale teraz znowu jest kanałem Filmowe Szoty. Tak, No. super. Ponieważ też to jest ciekawe, że gdyby nie Filmowe Szoty, to ten kanał by w ogóle nie powstał, kanał bez nazwy. Tak, ponieważ tam była geneza tego, powstania tego kanału jest taka, że te filmowe szoty zrobiły bardzo duże wyświetlenia. Ogromne wręcz, w takich Tak, topowym momencie to robiły 300 000 dziennie. Te filmy. 300 000 wyświetleń na shortsach, a zwykłe filmy to najlepsze mają po 20 000, 26 nawet Tak, chyba no, najlepszy. wiadomo, patrząc też na to, że my zaczęliśmy dość późno, bo ogólnie wszystko zaczęło się od serialu 1670, o którym dokładnie. też jeszcze Tak, coś wspomnimy. ponieważ Widzicie? Dzisiaj jest 21, jak to nagrywamy. My 19 oglądaliśmy drugi sezon, a wyszedł 17, Dokładnie. więc Widzicie, tutaj wszystko się łączy, wszystkie te Tak, kropki się w taką dokładnie. wielką pajęczynę łączą. tak. Moglibyśmy mieć taką Tablicę korkową, że to się łączy z tym, tak, to z tym i tak dokładnie. wielki by jakiś Dokładnie, wzór dokładnie. powstał. Wzór na kanał bez nazwy. No dokładnie, to się równa... Tak. A trzeba wymyślić coś takiego. No, więc 1670 zaczęliśmy, można powiedzieć, szotować jakieś tam najśmieszniejsze momenty z tego filmu i wrzucać je na filmowe szoty. I te filmy bardzo dobrze poszły, później również Asterix i Obelixy. Jakieś polskie filmy, Tak. Killerów 2, Chłopaki nie płaczą. Potem trochę nieudany Deadpool 2 oraz Deadpool i Wolverine. Tak, no i później już skończyliśmy. I zajęliśmy się Kanał. przekształcaniem tego w kanał Bez nazwy. Tak. I właśnie dlatego powstał ten kanał bez nazwy, ponieważ zobaczyliśmy, że te filmy robią takie duże wyświetlenia A i no w kółko do końca życia nie będziemy przecież wrzucać urywków ze śmiesznych filmów. Chcieliśmy to jakoś zmienić w coś innego, lecz to niestety nam nie wyszło, ponieważ algorytm po tak długim czasie, bo to z 1,5 roku było chyba, nie, rok i 3 miesiące. no, To ciężko jest przedstawić algorytm tak z dnia na dzień, ale ciekawe czy teraz, jak już się Właśnie, czy przekształcił w ten kanałowy bez nazwy algorytm, czy teraz znowu wróci do tego poprzedniego? myślę, że tak, bo jesteśmy już po, można powiedzieć, no, premiera to zbyt duże słowo, może publikacji pierwszego shota z drugiego sezonu, 1670 właśnie. I on tam zrobił ponad 1000 wyświetleń, więc raczej idzie to w dobrą stronę. Dokładnie. Również trzeba spojrzeć na to, że zaczęliśmy praktycznie od razu, a Właśnie, bo wtedy mieliśmy Mieliśmy taki dość duży błąd, ponieważ Tak. sezon pierwszy wyszedł chyba bodajże we wrześniu, jakoś coś takiego. Wrzesień albo chyba październik. listopad. Nie listopad, na pewno nie listopad. Wrzesień albo październik. Nie wiem, tutaj Mateusz mam nadzieję, że Nie, wklei datę premiery pierwszego wydaje mi sezonu. się, że to był bardziej listopad, Tutaj, koniec no po listopada. prostu, no, No, nieważne, ale- no, gdzieś tak. mniej więcej wtedy, a my zszotowaliśmy to dopiero w lutym. I pomimo tego, że to były 3, nie wiem, no 4, 3, no nie wiem, zaraz napisz po prostu tutaj datę premiery w tak, montażu. dostarczasz mi więcej pracy, bardzo się cieszę. Dokładnie. I pomimo tego odstępu pomiędzy datą publikacji sezonu a pierwszego filmu na filmowych shotach, to wyświetlenia i tak były no, Tak, ogromne. zaskakujące dla nas, ponieważ i tutaj przechodzimy do pierwszego, najważniejszego, najbardziej głównego kanału, czyli Team Amateusz. Jak to tak? Jak to przyszedłeś z filmowych shotów tak do Teama Mateusz? To A dlaczego nie? no nie wiem. Tak trochę to tak znikąd. Ale dobra. Znaczy chciałem powiedzieć, że właśnie na
kanale Teama Mateusz mieliśmy bardzo słabe wyświetlenia w porównaniu do tego, co tak. było na filmowych shotach i nas to po prostu zaskoczyło, że tam są, że potrafimy aż takie duże liczby, no bo tam jeden film to teraz już ma chyba zbliża się do 1 000 000, więc Z 800 900 tysięcy możliwe, że nawet 20 chyba nawet tysięcy. najwięcej chyba ma, przepraszam, że przerywam, albo drzwiczki już przewidziane. No tak, Jeden z tych ale dwóch. jeżeli chcecie, to sprawdźcie sami. No, link do tego kanału jest w zakładce Sarmaci na tym kanale. Właśnie nie, to chyba Jest, nie są jest w Sarmaci. Sarmatach, jest. Nie, Sarmaci byli wcześniej na filmowych shotach, a tutaj jest... ta zakładka się nazywa, bo ostatnio zmieniałem jej nazwę. Ta zakładka się nazywa Kanały z nazwą. O, No, mogę, fajne, ale fajne, macie no. też w opisie i Wszędzie będziecie mieli ten link, ponieważ trzeba promować ten kanał Dokładnie. w jak największej ilości miejsc. Dobrze, że w szkole tego nie promujemy, bo z tamtego kanału już jest bardzo krótka droga do naszego głównego kanału. No tam jest wszystko podlinkowane wszędzie. Dokładnie, a no niestety błędy młodości, nasze pierwsze filmy, które się pojawiły na kanale Teama Mateusz, no nie są zbyt dobre jakościowo, są też żenujące. Więcej określeń nie wymyślę, ale jeżeli chcecie, to sprawdźcie ten kanał, to zrozumiecie, o czym mówimy. I Nie chcieliśmy też kasować tego wszystkiego, ponieważ pokazuje to jakąś drogę, jakiś rozwój i jakiś Dokładnie. kontrast pomiędzy tym, co teraz robimy, a teraz robimy naprawdę fajne rzeczy. jednym z tych takich bardzo fajnych rzeczy jest film, który no... Jeszcze go nie ma. no Jeszcze tak. go nie ma, miał być 1 września. Tak, ale coś się zadziało. Pewne były problemy. Tak, no możemy chyba powiedzieć. Właśnie, bo to zacznijmy jest, od tego, no. Zwieńczenie trylogii Magdy Gessler Tak. kontra Roberty. Robertowie, No, już Roberci. Trochę zdradziliśmy w tym momencie, ale... Dokładnie. W każdym... Dokładnie. Ale nadaje to nutki tajemniczości. Dokładnie. No, Może tak damy jakiś taki przedsmak tego i wiesz, i żeby tak nie zdradzimy fabuły, ale żeby tak był, wiesz, taki zarys taki może. O. No ja mogę powiedzieć, że na przykład wczoraj nagrywaliśmy ponownie główną część tego filmu, ponieważ mieliśmy to nagrywać w wakacje, ale wysypał się dźwięk, tak, nagraliśmy, wysypał się dźwięk, jak już wszyscy powyjeżdżali, to okazało się, że tego dźwięku nie ma i musimy nagrywać jeszcze raz i dopiero po 20 dniach września Bo ciągle jakiś deszcz tak, padał, albo dokładnie. nie wiem. problemy z pogodą, Kogoś nie ludzi było. nie było i tak No. dalej, więc dopiero wczoraj to nagraliśmy, no i ja będę sobie powoli tam montował. No jak już nagrywaliśmy to, Ale mówisz o Wczoraj. tym wczoraj, no. się okazało, że miejsce, w którym mieliśmy to nagrywać, nie można tam wejść. Tak, same problemy. Dokładnie, więc musieliśmy znaleźć inne miejsce i w ogóle no. Tak, potem było też gorąco strasznie, to w sumie jak No jak wakacje. ostatnio. Tak, no. No ale Jakoś- wszystko finalnie chyba się udało jeszcze. Chyba się udało. Ja lepiej nie sprawdzałem- mówić już. Sprawdzałem pliki i są z dźwiękiem, także sukces. No, Tak jest. ostatnio tego nie było. Dokładnie. Poziom wyżej jesteśmy. I ten film prawdopodobnie pojawi się no, w okolicach listopada, bo też chcemy, żeby ten film był tak zrobiony jak najlepiej, bo to Tak. ma być, pomimo tego, że tematyka jest taka trochę no, może tematyka nie jest komediowa, ale sposób w jaki jest ten film przedstawiony jest bardziej, bym powiedział, komediowy. Tak. To znaczy on jest Śmieszny, po prostu śmieszny. poważny, ale w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy treść może trochę nie jest za bardzo poważna, ponieważ Nie, to właśnie, jest, ja bym powiedział inaczej, że treść, no to jest taka parodia trochę. nie bym powiedział, że treść bardziej jest w miarę poważna, ale sposób przedstawienia tej treści, czyli to jak to wszystko wygląda, nie jest takie poważne. Ja bym Czyli tak forma. powiedział. Forma, dokładnie. Czyli to jest w takim razie przerost treści nad formą? Czy właśnie dopasowaliśmy tak, żeby No, to nam wyglądało? Według nas to jest właśnie bardzo dobry, taki idealny środek Tak, pomiędzy idealna proporcja może. i idealna proporcja 1,60 coś. Większa połowa, mniejsza połowa, do tego jeszcze przejdziemy. Dokładnie, golden ratio. Tak. Natomiast no wiadomo, kiedy będziemy już po premierze, czyli prawdopodobnie to będzie 30 listopada Dokładnie, bo to podcast.
Ale to jeszcze porozmawiamy dłużej O tym filmie, bo tam dużo Tak. kulis pewnie też będziemy trochę udostępniać. Tak, Jakieś- planujemy ogólnie taki odcinek z zakulis. Backstage'u, tylko Tak, że takie zależy ile tego materiału z backstage'u będzie. dużo bardzo I tego. teraz jest też druga sprawa, nie ile tego materiału będzie, tylko ile tego materiału będziemy mogli pokazać wam. Tak bym bardziej powiedział. Ale też planujemy zrobić nie tylko jakieś tam, wiecie, wycięte sceny z zakulis, ale całą taką historię powstawania Dokładnie, tego jak się filmu. zaczęło, jak Tak. wszystkie... Ym, Po prostu wszystko. tak, no dokładnie. Wszystko jak powstawał ten film. Nie ukrywam, że prawdopodobnie będziemy fabrykować niektóre nagrania do tego filmu. Na przykład wiesz, stoimy nad jakimś stołem i myślimy, czy coś takiego. No tak, pewnie tak będzie. Ale o tym jeszcze nie myślimy, bo na początku musi się ukazać w ogóle Dokładnie, film. zaraz się okaże, że nie wiem, że Dokładnie. Mateuszowi się stanie na przykład z komputerem coś, tak jak mi się stało i mi program do montowania nie działa od 2 miesięcy chyba. I zaraz się coś takiego stanie u Mateusza i nie powstanie ten film. No ale lepiej Tak. nie mówmy, tak? Bo Nie, jeszcze... a ja jestem już dobrej myśli, bo przez chwilę nawet się bałem, że faktycznie ten film pojawi się wtedy, kiedy miał się pojawić, czyli 1 września, ale będzie następnego roku, bo nie uda nam się nagrać tych kilku scen, ponieważ nie będzie pogody, bo dosłownie to było coś takiego, że weekend było ciepło, a jak przychodzi, no przepraszam, w tygodniu było ciepło, jak przychodził weekend, to był deszcz, wiatr i wszystko. W ogóle ile filmów na kanale Teama Mateusz się pojawiło w tym roku? Chyba W tym roku Wielki Teleturniej 2. Wielki Teleturniej 2, nie wiem, czy liczymy zapowiedź kanału bez nazwy. Może nie, liczmy jako jedną, bo była pierwsza zapowiedź, potem była druga zapowiedź tego Nie, drugiego. na kanale Team już nie było drugiej zapowiedzi już, czyli tylko pierwsza zapowiedź. No to możemy to policzyć. Policzmy na to, no i będzie teraz No tak, czyli 3 to filmy już rocznie. 3 filmy rocznie, ale w tamtym roku były 4 filmy. A, to wiem, bo w zeszłym roku był, w zeszły rok to chyba był według mnie najlepszy rok Tak, w historii tego taki- kanału, bo No, i Łódź, no. i Turcja, i Wielki Teleturniej pierwszy był w zeszłym roku, tak? Tak, chociaż Wielki Teleturniej pierwszy tak trochę, nie wiem, on po prostu dał początek czemuś fajnemu, ale jak Sam tak nie był czymś teraz większym. patrzę na to te napisy szczególnie ja po prostu nie mogę tego To oglądać. jest trochę tak jak Batman Początek, to jest początek Po prostu. początek wielkiej trylogii. No tak. Oczywiście nie urażam cię, bo ty tam byłeś prowadzącym i ty wymyślałeś te pytania i wiadomo, ale po prostu w tej drugiej edycji tam już było to na wiele, Dokładnie. o wiele wyższe. Widzowie, wyczekujcie lutego? W lutym pojawią się te Tak, turnieje. 9 lutego. Dokładnie, bo jak Tak, interesuje się naszą historią, pierwszego roku byłem ja prowadzącym, później byłem w tym ja. roku był i w przyszłym będzie Mateusz Lewandowski. To będzie ciekawe. To będzie- Ja muszę mu przypomnieć, żeby on się zajął Dokładnie, tym teleturniejem, bo później może być ciężko. Właśnie też takie filmy to możecie powiedzieć, że 3 filmy rocznie i jeszcze wielki teleturniej, jeden taki w sumie związany z innym projektem i to też dlatego jest mniej filmów w tym roku, ponieważ mieliśmy ten kanał, który po prostu zajął nam jakieś pół roku na No, przygotowanie dokładnie, ale- wtedy, a teraz to już jest rok. Ale pomyślcie sobie, że spójrzcie może na nasze starsze projekty i wtedy zdecydujcie, czy wolicie mieć Tak, 10 takich filmów, czy 3 takie jak są teraz. No. tak. Po prostu zobaczcie to. No, chyba, że nie no, chcecie no bo- uszczerbków na zdrowiu psychicznym, to lepiej nie. Dobrze, że to tak ująłeś ładnie. Co ja chciałem powiedzieć? Właśnie, wielki teleturniej, drugi, montaż tego filmu trwał ponad miesiąc z tego względu, że tam jest bardzo dużo tych napisów i tak dalej, I te napisy też były o wiele lepsze w tym No tegorocznym tak, teleturnieju tak, niż tak. w poprzednim. bo tak naprawdę jak w Turcji czy w Łodzi, to większość czasu spędziłem na cięciu tego materiału, czy tam nie było za dużo napisów, jakichś efektów,
to tak naprawdę no, pocięcie 20-minutowego teleturnieju, gdzie wszyscy stoją w miejscu, nie jest trudne, ale ile tam było tych napisów, co no to tam... Efekty tak. dźwiękowe, No. miniaturka też, nie, miniaturka akurat chyba była Tak, miniaturka, przecież to jest najpopularniejszy film na naszym kanale. Dokładnie, miniaturka. Sam. Ile wysiąść? 500, 600 może? Z 600 ponad, 650, 650 no. Potężna jest ta miniaturka, się nie chwaląc, ale na przykład pierwszy teleturniej, z tego co ja pamiętam, to my zmontowaliśmy, ty wtedy u mnie Dziecka. spałeś i w jedną noc to zmontowaliśmy. Dokładnie, bo ty Czyli pojechałeś, wszystko tak, ja napisane. pamiętam, bo ty pojechałeś chyba gdzieś do lekarza czy coś do Łodzi. Pamiętam, na pewno do Łodzi. no. Ja zostałem Ja tutaj, już tego nie pamiętam. pociąłem cały film. Tak, no bo ty tam Dodałem pomagałeś. jakieś śmieszne momenty, na przykład jak zagwizdać dzwonkiem albo inne takie. Potem przyszedł Mateusz, on tam dodał jakieś efekty i Tak. koniec, w jedną noc montowany film. Tak, to był film, który razem montowaliśmy. To Chyba jedyny. pamiętam, no. Jedyny. Także No. ja już chodziłem na ostatnie poprawki i pamiętam, że w sumie to nam zajęło jedną noc. Ja tam rano chyba trochę jeszcze właśnie tych napisów wyrobiłem, ale tak to jedna noc. A teraz to nie. Teraz to w jedną noc to byśmy nawet nie pocięli tego. No tak, jedną noc to teraz. Ale mieliśmy przecież takie spotkanie właśnie stricte właśnie podpisanie dnia Tak, z tak, historii. to wtedy jeszcze przed, około kwietnia, nie, wcześniej. Nie, to było w grudniu jeszcze. A, w grudniu, tak, to Tak. najpierw było tak, że się umówiliśmy u Ciebie tutaj na Tak. napisanie, Tak, później 3 chyba miesięcy. poszliśmy do ciebie potem u mnie na zmontowanie, to zmontowaliśmy chyba 20 dni. a następnego dnia mieliśmy wielki teleturniej. Nagrywki. Kolejnego dnia wielki teleturniej. No. I później, I potem- później już każdy montował w domu. Dokładnie, W domu tak, było tak. Tak, ale to właśnie było takie bardzo produktywne spotkanie, pamiętam. I dobrze, tak. No ale to też jednego dnia napisaliśmy, no więc te duże filmy, czyli takie jakie robimy teraz na tym kanale Team Mateusz, pochłaniałem bardzo dużo czasu i też pieniędzy. Dokładnie. Tak, no bo przecież Łódź Łódź to my się dotarł, nie, jest chyba nasz taki Dopiero nie- najlepszy, największy projekt. 2-3 miesiące temu dopiero No nie, dokończył. no teraz to już będzie więcej chyba, bo to jeszcze zanim... Nie wiem, nie wiem, tak, jakoś jeszcze tak- z pół roku Tak, no, spłacaliśmy jeszcze ten projekt. ten projekt, on kosztował dużo. Dokładnie Tak, dużo. a ile planowaliśmy? 400 zł, żeby Tak, nam to- się w składce Nie, mieściło. planowaliśmy tylko po 100 na jedzenie chyba i tyle. A, chyba tak, no. Tak. Planowaliśmy, że tylko Rano- tylko za jedzenie tak, będziemy rano płacić. mieliśmy za darmo, tam OSB to w sumie nie był jakiś drogi koszt, bo tam było chyba z 200 zł. Najwięcej te na rozpuszczalniki chyba poszło. Dużo właśnie, rozpuszczalniki, jedzenie bardzo dużo oczywiście, jakieś tam takie I małe głupie rzeczy typu pędzle, jakieś maski, rękawiczki. Dokładnie, a też- ile poszło na przewóz tego? No przewóz tak, Przewóz. no wiadomo jak to mówią, albo wóz albo przewóz. Dokładnie. To nie ma żadnego związku. No dokładnie, ale fajnie brzmi. No i fajnie. No i fajnie, no i super. O czym jeszcze O czym możemy właśnie, wspomnieć tutaj, no. Bo widzowie, My my mamy mamy taki- tutaj taką rozpiskę na laptopie. I chcieliśmy jakoś fajnie z jednego tematu do drugiego przechodzić, Tak, ale no niestety Robiliśmy sobie nawet przejścia, poustawialiśmy sobie w kolejności zanim zaczęliśmy nagrywać. nie. Ale No i nie udało się, właśnie. bo ciągle zbaczamy z tematu. Mówimy o Adam, czymś ja innym. myślę, że my musimy mniej na kamerę spoglądać. Żeby bardziej do siebie rozmawiać do i siebie, do do siebie. na kamerę, tak, Tak. czasami jak chcemy coś Właśnie. powiedzieć do widzów. Mi się jeszcze przypomniało, że przecież są te stare podcasty, ponieważ Ale tak, były te 3 więc podcasty. jeżeli chcecie zobaczyć jak One- się tak. rozwijały nasze podcasty, jak to wyglądało na początku, Mhm. potem jak jakoś przechodziliśmy w trochę bardziej zaawansowany poziom, to możecie zobaczyć to na kanale Kanale Filmowe Filmowe Shoty Shoty. i tam jest... w zakładce playlisty macie tam stare dni z historii są czy nie? Nie A, są, nie są. tylko bo podcasty. Te dni z historii będą wrzucone Tutaj, no. później, więc... Więc macie tam stare Tak, podcasty, tak, znaczy tak. nie wiem, tak stare, no 3 miesiące, 4 No więc na początku to w ogóle wyglądało tak, że kanapa, na której Adam siedzi, była tutaj gdzieś. Tutaj Tu. pod ścianą, tak jak... Kamera stała o tu i jakby obaj siedzieliśmy na tej kanapie, na tym Tak. stoliku stał komputer. Dokładnie, więc my siedzieliśmy obaj na kanapie,
i tak naprawdę gadaliśmy tylko do kamery, więc teraz też już się trochę pilnujemy, bo to wyszło jakby to było, nie wiem, jakbyśmy jakieś setki No, nagrywali. albo jakiś, nie wiem, wywiad do Dzień Dobry TVN, coś takiego. Tak, później 2 następne Tak, podcasty. nagrywali, nie, już jeden tylko. Jeden? Jeden tylko podcast nagraliśmy jakby W takim ustawieniu trochę jak my teraz na jesteśmy. odwrót jak tutaj. Kamera stała tu, a, Tak, tylko że ona wtedy stała tutaj, a my byliśmy tam. a my siedzieliśmy tam, gdzie teraz stoi Tak. kamera naprzeciwko siebie, Tak. bez lamp, więc inaczej to Właśnie, wyglądało. ja wstanę i zrobię zdjęcie, żeby później dać w montażu. Jak to tutaj wszystko wygląda. Tak, ponieważ tutaj To jest całe studio, to są lampy, kamery, tak, komputery. dokładnie wszystko, Tło. wszędzie jest podgląd, wszystko można sterować tutaj zdalnie i oczywiście to rozkładamy raz na miesiąc w moim pokoju, bardzo się Dokładnie. cieszę z tego. Kiedyś jak powstanie Tak. 5-dom, projekt, o którym wy nic nie wiecie i My pewnie, się też nigdy, super nic nie pewnie wiemy. się nigdy nie dowiecie, bo nigdy nie powstanie, lecz nazwa to 5-dom. Jeżeli już mieliście słowotwórstwo w szkole, to możecie domyślać się, że oznacza to 5 domów W jednym. w jednym domu. Będzie taka, jak się nazywają te takie lalki rosyjskie, Matrioszka. matrioszka. Będzie jeden dom, potem tym będzie mniejszy dom, mniejszy. I tak 5 pewnie lat. ktoś teraz napisze w komentarzach, że to nie są rosyjskie, tylko ukraińskie. Dobra, czy coś ale... tam. Nie, żartuję. No. Właśnie, co do poprawiania w komentarzach. Dokładnie, to Ostatnio była pewny taka... incydent, a więc Tak. 17 września, dzień historii, Mów do mnie. do ciebie, no jest to niestety najbardziej nasz wyświetlany shorts jest też najgorszym. Tak, dlatego jest najbardziej wyświetlany, ponieważ było tam najwięcej komentarzy, Kontrowersji. które wszystkie były negatywne i bardzo dobrze, bo jak tak spojrzałem na te komentarze i obejrzałem jeszcze raz ten film, który No. wstawiliśmy, to faktycznie Tak, bo też tutaj nie chcę, żeby to brzmiało jak jakieś wytłumaczenie, ale jak my się umawiamy na nagrywanie tych filmów, to wygląda tak, że my wiecie, przychodzimy tutaj, Tak. piszemy, nie wiem, masowo, piszemy po 60 filmów naraz tak. I rano na przykład nagrywamy. i rano nagrywamy po, nie wiem, 6 godzinach snu, nawet mniej czasami. No. No więc po prostu ten film był no trochę źle napisany, był zły, powiedzmy, dobór słów, ponieważ był to film o... teraz żebym ja się teraz źle nie powiedział znowu. Oblężeniem. Nie. O ataku ZSRR Rosji na Polskę 17 ZSRR. września 1939 roku. I był to, trochę napisaliśmy to, no po prostu źle, nie będę tutaj nic mówił. Tak, może tutaj nawet się wyświetli ten fragment. Co wydarzyło się 17 września 1939 roku? Kilkanaście dni po tym, jak III Rzesza napadła na Polskę, Związek Radziecki nie pozostał im dłużny i również rozpoczął oblężenie. Druga wojna światowa rozpoczęła się pełną parą. Dokładnie, był tak. zły dobór słów. I chcielibyśmy teraz przeprosić. Dokładnie, ponieważ Wszystkich. no źle powiedzieliśmy po prostu, bo my czasami robimy tak, że chcemy, żeby te filmy wyglądały Nie były takie nie były takie monotonna, nudne, że bo mówimy, że wydarzyło się to i to, tylko staramy się to zastąpić jakimś językiem, To też innym, jest spowodowane chyba dlatego, tym jest że właśnie spowodowane, piszemy te filmy że piszemy 60 filmów naraz, bo dokładnie. jak na przykład ja sobie wchodzę, losowego dnia wyświetla mi się na przykład czasami na głównej dzień z historii, no to jakbyśmy powiedzieli, że po prostu był atak, no to by było ok, wszystkie informacje przekazane, ale jak my mamy 60 filmów i w każdym byśmy napisali, że coś się wydarzyło i następstwem tego było, to już chcemy tak, wiecie, Dokładnie, urozmaicić to bardziej. Bo jak ktoś to ogląda, to traktuje jako po prostu, powiedzmy, 60 oddzielnych filmów, ale jak Tak. my to piszemy, to brzmi jak jeden film podzielony na 60 części. I dlatego nie chcemy tego mówić tak prostym językiem, ale niestety ten język, którego my tam użyliśmy, nie był On był adekwatny. właśnie za bardzo aż taki złe epitety tam były dobrane. dokładnie, był to po prostu był źle zrobiony, źle powiedziany i dlatego poprawiliśmy ten film i powtórzymy go. Tak. Chcesz się zamienić, żebyś lepiej widział?
Tak, dokładnie. Dobrze, no to teraz przyszła pora naszego odkupienia. Na odkupienie. Czekaj, jak to... Czekaj, może teraz zapauzujmy na sekundę podcast, żebym wiesz, tak... Spokojnie, jadę. Żebyś to wyciął. Jak to mogę zrobić? Czekaj, tak? Może... Słuchaj, no nie wiem, możesz nawet trochę się przesunąć tutaj, Dobra. żebyś był na środku. O, no i ja cię tutaj wytnę, później proszę. Moment odkupienia. No, czekaj, bo na razie to mogę wody się napić. Proszę, proszę, proszę. I już widzicie jak wyglądają, prawda, nagrywki, tylko on tak mówi co minutę. Nie mówię tego co minutę, bo co minutę sięgam po wodę. Teraz tego się zamieniliśmy, więc ty musisz sięgać mi po wodę. Dobra. Dobra. Co wydarzyło się 17 września 1939 roku? Związek Radziecki zaatakował nas od wschodu. Wschód, tak? Północ, południe, wschód, zachód. Żeby nie było, że to jakiś... Znowu ktoś nas obrazi. Dobra, nie odróżniacie wschodu. Prawo na mapie. Dobra. Napadła na Polskę? Się mówi, żeby nie było znowu, wiesz, że... Napadła. Jak coś teraz będzie na ciebie? No bo tak, to- ja już spisałem ten scenariusz, więc już Dobra. może być. Związek Radziecki zaatakował nas od wschodu. Kilkanaście dni po tym, jak III Rzesza napadła na Polskę, Związek Radziecki zaatakował nas od wschodu. Było to następstwo zawiązania paktu Ribbentrop-Mołotow, który zakładał podzielenie Europy na dwie strefy wpływów między ZSRR i Niemcy. Uczestnicy kampanii wrześniowej musieli sobie radzić od tamtego czasu z dwoma frontami naraz. Dobrze. Dokładnie, tutaj to teraz Mateusz wszystko pięknie przytnie. Tak. Da to w pionie, żebym nie był. Tak, i shot z tego sobie damy na społeczność i tam Czy- podlinkujemy znaczy- wszędzie. Damy to na posta, No. znaczy post zrobimy, że takiego damy, tam podlinkujemy film, który będzie niepubliczny. I to właśnie będzie to. Dokładnie, to będzie to. No i wy właśnie zobaczyliście jak powstają takie filmy na Dzień z Historii, tylko Dokładnie, tylko wtedy ja oczywiście stoję, tak, jest inne tło, wszystko jest inne w tak, sumie. z tymi lampami jeszcze nie nagrywaliśmy, bo to są nowe lampy, Dokładnie. ale tak to mniej więcej wygląda. No i zamieniamy się znowu. Tak. Nie, ty chyba nie stoisz, tylko siedzisz na innym krześle po prostu. A, tak. No, ale to wszystko jest to samo. No, dokładnie. A tak, bo na zwykłych filmach stoję, a na w dniu z historii siedzę. Czekaj, tylko żebym ja coś teraz usiadł tak, żeby nie było widać. Okej. No więc tak wygląda kulisy nagrywania. Prosiliśmy. Dokładnie. No, Czyli kurde. jak to się mówi już oficjalnie, możemy się uznawać za prawdziwych youtuberów. Nagraliśmy piosenkę, nawet kilka. Tak, ale nie sprawdzajcie. Dokładnie. Nie będziemy Zrobiliśmy mówić, film. gdzie jest. O, dzięki. Zrobiliśmy film, dokładnie. Może krótkometrażowy, ale... No ale wiesz. Ale jest. No, Do może tego- zrobiliśmy to, jeszcze nagraliśmy. Jeszcze nie ale jest zrobiliśmy zrobione. wcześniej na przykład, nie wiem, inne filmy. No na tak, przykład, tak. te krótkometrażowe. Chociaż muszę ci przyznać, że jak patrzę na inne filmy, to na przykład Robert Makłowicz kontra Magda Gessler albo Kubica i synowie, czyli tam druga część tej historii Magdy Gessler, to one odbiegają poziomem od tego, co nadchodzi O, teraz. będzie ogromny No. przeskok, tak? Tak, to był też pierwszy film, który po pierwsze nagrywaliśmy przez kilka dni, bo jakby tak podliczyć to tam ponad tydzień. A Turcja? No ale mówię o teraz fabularnych filmach. A Łódź? A, to nie fabularny. Ale też, co ciekawe, nie sprawdzajcie tego, ale tak tylko dla waszej informacji, na naszym kanale trylogia Magdy Gessler to nie jest jedyny film fabularny. A tak, był jeszcze jakiś Był film pewien tam o wilkach. wilkach. Tak, nie, ale muszę powiedzieć, że to jest fajny film. On jest śmieszny, on jest... No mieliśmy ja nawet go nie Co tam nagrywałem, nie było? było mnie tam. No, to było 12 lat. Nie 12 lat temu, tylko że 12 lat temu. tylko, że tak. mieliśmy 12 lat. Znaczy ja nie miałem, bo mnie tam nie było. Na szczęście. Tak, ale ja na przykład dobrze wspominam ten film. Nagrywanie w ogóle tego filmu było takie... To był taki pierwszy film ze scenariuszem, taki wiesz... jakaś tam fabuła wymyślona do tego. Nie uważam, że to by był jakiś straszny film, już zupełnie pomijam to jak on był nagrany, no bo
ludzie grający wilki to wiadomo, pozostawia wiele do życzenia. Aż będę musiał sobie chyba się powtórzyć. Tak, ale on na przykład myślę, że nie jest aż tak jakiś taki, że się chce wiadomo. Tak, ale No. teraz zamknięcie tej trylogii to jest już naprawdę film dopracowany, a tam była tyle scenografii, też ten film nie był taki tani, ale to jeszcze nie Ile wiem, nas myślisz wyszedł ten cały film? No, myślę, że około 700 zł. z 700. To też nie jest jakoś bardzo dużo, no bo na przykład jak na to, żeby- Łódź to w ogóle to Dwa razy zostawia w tyle. tyle. Chyba Nie, 1600, więcej. 2000 może nawet. Łódź to 2,5 tysiąca kosztowała. Właśnie, bo 500 na osobę chyba, a nawet Eryk trochę więcej, bo Eryk miał jeszcze... Nie, znaczy wszyscy tyle samo, ale później to Ale sytuacje Eryk były miał- wyrównane. Dokładnie, ale nie, bo Eryk, no, ale coś z Erykiem. No tak, bo Eryk tak, bo Eryk nie, no tak. Bo Eryk chyba tam coś też trochę materiałków wyłożył ze swojej ręki, dlatego on chyba mniej właśnie pieniędzy na tą składkę, bo on trochę, no jego tak. tata kupował tam ten. To znaczy od jego składki po prostu było odliczone to i... Ale to już nie wchodźmy tak w pieniądze. Nie wchodźmy w szczegóły, po prostu Tak, tylko no wiedzcie, to że nie to jest, był to nie drogi jest film. ważne, to po prostu duże przedsięwzięcie, to też było planowane miesiącami, ale ten film chyba był nawet dłużej o wiele przygotowywany niż Łódź. O siłę tak. Tak, bo pomysł na niego się zrodził jakoś rok temu. No, Może jeszcze na rok, ulotkach. kilka miesięcy mniej. 10 miesięcy temu. To jeszcze na ulotkach się zrodził. No tak. A ulotki to skończyliśmy rozdawać w lutym, W lutym, tak. ale to nie było też pod koniec. Mi się wydaje, że no jakoś w grudniu możliwe, No może tak. w styczniu nam się No. narodził ten pomysł. Znaczy, powiem tak, pomysł na to, żeby zwieńczyć tą trylogię powstał już wcześniej, ale pomysł na konkretnie ten film, Tak. konkretnie tą fabułę Tak, powstał tutaj, dopiero w Adamowi trzeba grudniu. przyznać to, ponieważ on był pomysłodawcą, można powiedzieć, koncepcji, że która później przez pół roku jeszcze się delikatnie Zmieniała. wyklarowała, można tak to nazwać. Stała się taka bardziej konkretna, no ale bez tego myślę, to my byśmy to jeszcze zostawili kilka lat. może nie kilka, no nie wiem, No tak, za rok ale może byśmy to zrobili. Może tak. Po prostu to był dobry taki punkt zapalny, dobry taki pomysł, że po prostu nie, że siedliśmy z niczym do pisania tego scenariusza, tylko tak jakoś już To- ale też- mieliśmy już jakiś pomysł na tą część. Ja jakby ostatnio myślałem sobie, bo co roku w wakacje powstaje jakiś film, no co roku. No. I tak się zastanawiałem, jaki film powstałby w tym roku, gdybyśmy nie robili tej Magdy Gessler. No myślę, że właśnie nie wiem. Bo mamy teraz jeszcze taki jeden plan, go nie możemy zdradzić, bo nie wiemy kiedy powstanie, nie wiemy czy za rok powstanie, czy za 2, czy w ogóle powstanie. Tak, no ale to myślę, że nawet To za jest- 2 lata nie. No to będzie drogi projekt, Tak. to będzie projekt, który nam pochłonie dużo czasu, też będziemy musieli go robić na działce, bo to chyba mogę powiedzieć, to będzie też taki projekt majsterkowiczowy, Taki budowlany. budowlany, dokładnie, Można będziemy powiedzieć, że to budować. już będzie konstrukcja na miarę gotyckiej katedry. No, bym powiedział, że tam w Barcelonie, ten kościół, ten Sagrada Familia, czy tak, jak to się tak. nazywa, on się może schować obok, przy no. tym. Tak. Na pewno zbudujemy to szybciej. Dokładnie. Bo to tam chyba jeszcze nie skończyli tego budować. Szybciej niż ten Sagrada Familia. tak, ale na pewno będzie to trochę dłużej trwało niż Myślę, Łódź. tak, Łódź, myślę, żeby że w to 10-11 nawet- dni to może być z 2 tygodnie, 3. No. To też będzie duży projekt pod względem przygotowania i Dokładnie, bo o wiele, budżetu. według mnie to na to może być pójść 4000, 5 Więcej, spokojnie myślę. mówię. Myślę, że samych materiałów. Dokładnie, Albo do nawet tego więcej. Jeszcze jedzenie. ale też jeżeli będziemy dłużej, to też więcej nam będzie kosztowało to właśnie, jedzenie, wszystko, no z Także 5-6. To jest jeszcze projekt, o którym, bo tak naprawdę on się pojawił jeszcze jak budowaliśmy Łódź, bo my mamy taką manię, można powiedzieć, Planowania daleko do przodu. takiego wymyślania projektów w momencie, kiedy mamy inne projekty zaczęte, nieskończone. Na przykład teraz, kiedy jeszcze Magdę nagrywaliśmy, to ja już Magdę, pomyślałem nad... tak, Myślałem to nad jeszcze kolejnym. była jeszcze kolejna kontynuacja Magdy, całe rozbudowanie tego Uniwersum jakieś normalnie o, z pokroju tak. MCU.
Pierwsza faza, druga Dokładnie, faza, nie wiem, potem dokładnie. jakieś multiversum, w ogóle wszystko. Tak, tam miało. ja też tam mi się zrodziło kilka pomysłów w głowie na jakieś inne światy filmowe, ale to też jest daleka. Pamiętam, że droga takie jedno uniwersum mieliśmy zrobić. Nie, myślę, że mogę powiedzieć o tym tutaj, powiem ci na ucho. No. A, Myślisz, że to kiedyś powstanie, czy mogę o tym powiedzieć jako Ja myślę, projekt że- niewykonany? Nie, no ja myślę, że to może powstać. To znaczy, może nie w takiej formie, jak zakładaliśmy, ponieważ no, mieliśmy wtedy ile? 11 lat, jak to w ogóle. 15. No ty tam w ogóle nie uczestniczyłeś jeszcze w tym chyba. No, ale scenariusz chyba widziałem, bo scenariusz jakiś był do tego. Był jakiś koncept. Jednego może ja ci odcinka. mówiłem jakiś koncept. Tak, bo to miał być w ogóle nie film, tylko bardziej serial. Czy tam jakaś seria? Seria filmowa? kilku, ale takich to miał być, no taki serial bardziej, No. mini-serial może byśmy wręcz powiedzieli, bo nie był taki serial. Tak, ale to... A jak mowa o serialach, to potem jeszcze porozmawiamy o Tak, ale to 1610. później, to nie schodźmy z tematu, dokończmy Dokładnie, to. ale wiesz, tak chciałem wprowadzić, żeby Okej, wiesz, okej, no żeby to potem już- to przejście tak, nie było tak, z tak, niczego tak. po prostu. Okej, czyli bardzo mi ułatwiasz planowanie rozdziałów na filmie. Dziękuję ci bardzo. Dokładnie, to będzie tak, będzie jeden rozdział, potem będzie Tak, później będzie wiesz, dwusekundowy rozdział, czyli zapowiedź kolejnego dokładnie. rozdziału i potem... 1671, 1672, 30 minut później i tak właśnie będzie. Dokładnie. Ale ten film też ostatnio Eryk coś mi mówił, O że O tym, to znaczy rozbudowanie tego uniwersum, bo o którym uniwersum mówimy? ten co jest... Ten, co nie możemy powiedzieć. Tak, ten sekret. Sekret. Sekret numer 2 po tej wielkiej budowli. Dokładnie, Tak. szczerze, ale to Więc- myśmy już robili chyba jakbyśmy byli dorośli. No, tak, no bo też taką mamy trzy tak naprawdę problemy, które wynikają w sumie z dwóch problemów, A już czyli to mówimy. brak czasu, Brak czasu brak pieniędzy i dlatego, że i brak tego, że jesteśmy dorośli. Czyli- Dokładnie, czyli wszędzie potrzeba jakiegoś rodzica. Tak, z nas. no i też na przykład wymarzymy sobie jakiś świat filmowy, prawda? Ale nie możemy jeszcze rzeczy zrobić, bo jesteśmy no Tak. jeszcze dziećmi. Nie mamy ludzi, bo na przykład... No, ale to akurat chyba przez to, że w 865 zostało zakazane, ale to nieważne. W 865? Nie wiem, jakoś to. Dobra, wytnij Nie, to, nie dobra, wiem, o co wytnij ci to. chodzi, ale Wytnij to. nieważne, Chodzi nieważne. o niewolnictwo. Aha! Proszę. Ale to wiesz co, myślę, że jeżeli już to my byśmy byli po tej stronie barykady, po No. której byśmy się nie chcieli znaleźć. Ale wracając, właśnie wymarzymy sobie jakiś świat filmowy, jakiś serial, jakiś film. Ale nie możemy go Ale się zrealizować. okazuje, że mamy maksymalnie 4 osoby No. do nagrania tego filmu. I na przykład w tym Niech filmie... plus jeden ósmy z klasy. No już zostawmy ten temat, No. bo nie wiemy jak to się jeszcze potoczy, ale Dokładnie. nieważne, widzowie nie wiecie o co chodzi. Tak czy siak, na przykład w tym filmie najnowszym naszym, który jeszcze się nie pojawił, ale już niedługo, to mamy 4 aktorów, ale postaci tam jest... Z 10? No, tylko że właśnie tak. Adam gra, Nie. można powiedzieć, główną rolę. Tak, a Eryk gra praktycznie wszystkie pozostałe i jedną rolę ma Lew. Dokładnie, Eryk po prostu gra... Wszystkich. Eryk gra Wszystkich... mężczyzn, kobiety, Dokładnie. wszystko. Wszystkie postacie takie można powiedzieć epizodyczne i I epizodyczne, i tam główne. też właśnie ten film dlatego, że tyle czasu się klarował ten pomysł, tyle czasu on się rozwijał, to tam dodaliśmy praktycznie tą retrospekcję już później, bo na początku w To ogóle miałbyś miało tylko tak ten być. film o tym O- głównym o wątku, walce tylko. ale potem Tak, praktycznie no. pomysł był, żeby jakoś doprowadzić do tego, no, skąd się to wzięło. No wszystko, właśnie, nie? jakaś geneza, bo Geneza tak wielkiego naprawdę, planu Mateusza Lewandowskiego. Pierwszy film nie musiał być jakiś, bo wszystko No, się początku, zaczęło. nie? Tam i tak było jak dobrze wszystko robiliśmy, wytłumaczone. nawet nie planowaliśmy jeszcze, że będzie, tak to się rozrośnie w taką trylogię. Tak. Trylogia Nolana Batmana. Więc tamten film to już w ogóle zostawiamy. Drugi film to w ogóle on To znikąd. powstał pomysł, scenariusz, nagraliśmy i zmontowaliśmy ten film w I tydzień. tam, dokładnie, a tam Albo Magda dwa Gessler tygodnie. była tylko dlatego, że po prostu była w poprzednim filmie i chcieliśmy to Tak. jakoś połączyć ze sobą. I jakoś nie wiem, był pomysł na dodanie tej postaci. Mieliśmy już jak ta postać ma wyglądać, jak się ma zachowywać i tak dalej, ale tak naprawdę
bez tego wprowadzenia do tego filmu, który teraz dopiero nadejdzie, to tamta część w ogóle można by było skreślić, dodać by można do filmów niekanonowych, sam niekanonicznych. już. Niekanonicznych. Tak. Więc myślę, że dobrze, że to wprowadzenie, takie retrospekcja porządna tam była zrobiona. No, tyle. Więc pomysły są, brakuje nam głównie czasu i pieniędzy. Pieniędzy bardziej. Tak, no ale Bo myślę, powiedz, że jeżeli nawet... byśmy mieli czas, abyśmy nie mieli pieniędzy, i tak byśmy tego nie zrobili. A jeżeli byśmy mieli pieniądze, abyśmy nie mieli czasu, to też byśmy tego nie zrobili, ale według mnie łatwiej jest zagospodarować sobie czas niż takiego pokroju pieniądz. No tak, ale patrz, no nawet patrząc w mniejszej o wiele skali, no bo wiadomo, że ten projekt budowlany, którego no to tam głównie pieniądze i wiesz, jak już byśmy mieli te pieniądze, to już by wszystko jakoś Z tam górki poszło. by się zrobiło. Jakoś tam się zarwało kilkanaście nocy i by się jakoś Ale tam byśmy to zrobili. ułożyło, tak? No ale teraz na przykład, no to potrzebowaliśmy po prostu czasu, potrzebowaliśmy pogody w weekend, To tak? nie tak, że to był potrzebny czas, tylko potrzebowali, bo czas, ale teraz mówimy o tym weekendzie, czy mówimy o wakacjach? Czas jest względny. Nie, Dokładnie. mówię o tym weekendzie, w którym Dokładnie. nagrywaliśmy, no wczoraj, tak? No tak, wczoraj, no to był problem, bo nie mogliśmy znaleźć odpowiedniej pogody, jak już była jakaś pogoda, No to tak. kogoś nie było w Ebenicach, rozumiecie o co chodzi. Tak, to nie tak, że brakło nam pieniędzy i dlatego musieliśmy trochę poczekać, miesiąc, żeby składka zasiliła nam ten budżet, ponieważ on nie był potrzebny nam wtedy, tylko potrzebowaliśmy czasu, ponieważ Mateusz wyjechał na wakacje, no i już tam później był rok szkolny, tak. Więc wszystko tam się, wiesz, łączy w całość i znowu tutaj powinna być tablica i właśnie tak myślałem, jak sobie ustawiałem te lampy, że albo właśnie tutaj dać tablicę, albo dać, wiesz, logo podcastu bez nazwy. Jakiś, Ciekawe. jakaś myśl, no. No. My w ogóle tyle mamy, ja teraz mówię o sobie, mam No. tyle różnych pomysłów na To prawda. film Matia Mateusz, jakieś i projekty budowlane, i fabularne, o niektórych nawet nie wiesz ty. Wow, jest o najciekawsze. fabularnych filmach nie wiem. Niektórych, które ja mam pomysły, ale które Proszę, nigdy nie powstaną i w ogóle. Proszę. Ja mam dużo strasznie pomysłów, tylko że jest taki problem. Ja mam coś takiego, że strasznie dużo pomysłów mam. Większość są to pomysły dobre, lecz zdarzają się też złe, ale nieważne. No. Że ja mam bardzo dużo dobrych pomysłów, ale ciężko mi się zrealizować, bo mam jakiś pomysł, ale potem zapominam. No wiadomo, wiadomo. Nie opiszę tego i już zapominam. No. No. Też teraz przez ostatni rok tak naprawdę już zbudowaliśmy takie imperium kanałowe, ponieważ mamy Team Amateusz, gdzie są filmy, na których zazwyczaj występujemy wszyscy i są to takie projekty właśnie bardziej skomplikowane, z większym budżetem. Mamy ten kanał bez nazwy, na którym właśnie Takie bardziej popularnaukowe, jakieś takie tak zwane talking heady robimy, czyli po prostu tam ktoś opowiada o czymś. Więc I mamy filmowe shoty, na których w ogóle nas nie ma. tak, w ogóle nas tam nie ma. Myślę, że jedyną jeszcze może mini branżą, w którą nie weszliśmy, to jest chyba gry. Nagrywanie gier. Tak, ale był początkowo taki plan, to jest też bardzo ciekawe, że... Ten kanał też Dobra, miał... tak się teraz powiedz, zaczęło się, bym powiedział, że z grami trochę mieliśmy wspólnego, ponieważ zaczęło się od tego, widzowie, że na Teamie Amateusz, mogę sprawdzić, pojawiło się kilka filmów z Minecrafta. Jeden z tych filmów był Chyba jeden. Jeden tylko? No, jeden z Minecrafta, jeden z Fortnite'a. Tak, jeden z Fortnite'a to może być więcej, bo jeden to był, no dobra, powiedzmy tak, z Minecrafta był jeden film, to był turniej w Build Battle, 10 budowli. Wow. Z Fortnite'a, stricte z gameplayu z Fortnite'a był tylko jeden film, czyli jak Eryk grał w Fortnite'a tylko myszką. I nie mówimy o tym, że był przyzwyczajony do konsoli i grał na komputerze, tylko on grał tylko myszką, że się poruszał myszką,
Wszystko robił myszką po prostu. Tak. Nie wiem, jak wy to zrobiliście, chyba musieliście mieć bardzo dobrą myszkę z dużą ilością przycisków. Znaczy, to nie było aż tyle przycisków, nawet ta myszka ma więcej przycisków. Tak, no ale pewnie to, mogę teraz na no to po prostu było Pewnie te- zbindowane. Te dobrze boczne było, przyciski to tak. jeden był do przodu, drugi do Tak, tyłu, tak. pewnie jakieś jeszcze... No, Coś tam było do lewo. Scroll chyba był skok i shiftowanie było na scrollu. No, pewnie coś takiego. No i to był taki film jedyny z gameplayu, ale było też kilka filmów, jeden chyba albo dwa, takie, które nawiązywały do Fortnite'a, czyli Jest. porównanie otwierania drzwi. No, nie przypominaj tego Fo- ludziom, oni już prawie zapomnieli. Fortnite Chapter 2 i Fortnite Chapter 3. robisz? No, ale to nie wszystko, był jeszcze na przykład content z chodzenie jak w GTA, albo... Tak, ale no bo to w ogóle osobna historia była. To było chyba coś z Ameryką. Tak, ciebie wtedy nie było. O, jak mowa o Fortnite, to w Jeździe. ogóle z Fortnite'em był powiązany największy prank w historii tego kanału. Dokładnie, w sumie nie tego, tylko Team Mateusz. Filmowych shotów. Znaczy, Tak, Team Mateusz. gratuluję. Już za dużo mamy. Team Mateusz, czyli Mateusz. Nie wiem, jakim cudem mu się to udało, ale wkręcił No. drugiego Mateusza, że zostali zaproszeni na FNCS-y do Ameryki i pojechali do Ameryki. Tak, też ta jest wszystko było wydrukowane, Dokładnie. bilety powysyłane. mail był zrobiony Epic Games Polska i w ogóle Tak. ten, ale Nadal mam tego maila. dokładnie, lecz tutaj stricte, nie wiem czemu mówię to słowo, fajne jest, lecz z naciskiem było to na pojechali do Ameryki. Ponieważ nie polecieli do Stanów Zjednoczonych, tylko pojechali do miasta, które się nazywało Ameryka. Nie wiem, czy to ma prawa miejskie, ale... Nie wiem, no ale jest znak taki No. zielony, znak się Ameryka, więc Dokładnie. no, pojechali do Ameryki. To był największy prank. Koniec historii. To wszystko było związane z Fortnite'em, więc ja bym tutaj powiedział, że z grami mamy bardzo dużo wspólnego. O! Jeszcze jedno było z Fortnite'em. Emotki w prawdziwym życiu. Dwie chyba były. Tak, ojej, a co było co? No, to możesz się sprawdzić. Tak, ale Film, to jest kanał Tima Mateusz, to shortsy, już zwykłe jest filmy, wszystko. tak dawno. To są lata temu, no z 11 lat byliśmy Lata, wtedy. tak, świetne. My nie nawet jeszcze na tym kanale wtedy nie było. To jest zaskakujące. Znaczy, ty się tak, byłeś w takich Ja przebłyskach. pierwszy raz to ja byłem w Żabie, w teledysk do Żaby to był pierwszy raz, No. a tak oficjalnie potem to byłem chyba raz byłem w zwiedzaniu tej opuszczonego domu. Tak, ale na jeszcze Halloween. kilka razy byłeś, jak było pierwsze daily, nie wiem czy pierwszym daily, może z drugim daily tylko. Nie, no na pewno byłem, tak, byłem czasami na shortsach jakiś, Tak. czasami byłem na przykład, na czym to jeszcze byłem? Na tym filmie podsumowanie daily właśnie też byłem. No, No, tak. a tak na poważnie zacząłem się chyba pojawiać Od wielkiego teleturnieju chyba. z wielkiego teleturnieju, tak? Chociaż tam jeszcze byłeś jakby jako gość Gość. specjalny, Dokładnie. prowadzący Ale już od napadę. tamtego czasu pojawiałem się na większości filmów. Od tamtego czasu tak powiedzieć, że tak faktycznie tak. dołączyłem do... Ale od wielki teleturniej to już byłeś na każdym. Dokładnie, ale wiecie co jest najgorsze? Jestem na tym kanale już od 3 lat, a nadal nie dali mi rangi na Discordzie członek. No bo ten Discord to już w ogóle nie Osoby, wiem. których nawet nie ma już w teamie, mają tą rangę, a mnie nie ma. Będę się do końca życia wypominał. Dostaniesz. To Spokojnie. jest skandal. Kiedyś, Kiedyś. wiesz, może awansujemy ci na wyższego szeregowego. Dokładnie. Więc ja bym się nie zgodził z tym, że z grami nie mieliśmy dużo wspólnego, lecz No tak, no. gry, właśnie, o czym miałem powiedzieć, jeszcze o drugiej rzeczy. Kanał bez nazwy początkowo nie miał być tym, czym No jest teraz. właśnie. Początkowo miał być Tak, czymś bo tam takim. były długie dyskusje. Dokładnie, na ten temat. miał być coś takiego, że każdy, cały team miał być w to. Czyli Ja, Adam, ja, Eryk Eryk Lenartowicz i Mateusz Lewandowski. Dokładnie, miało to wyglądać tak, że każdy wrzuca film co tydzień. A Lewy miał robić takie podsumowanie miesiąca na koniec miesiąca. Tak. Podsumowanie miesiąca na koniec miesiąca. Dokładnie. I początkowo to miało wyglądać tak, że na przykład byśmy ogrywali jakieś gry razem, całym teamem. I szczerze nie wyobrażam sobie Nie. tego kanału w takiej formie.
My mieliśmy jakieś, nie wiem, Assassin's Creed Unity, To znaczy- ogrywać w czwórkę. Wyobrażam sobie mniej więcej formę, ale nie wyobrażam sobie, że to by nam się udało Znaczy, wyobrażam sobie, że- spiąć wszystko. Ja i Mateusz, pewnie nasze filmy były takie same, ale Eryk mówił, że on by chciał z gier wrzucać. Tak, ale jak się go pytałem właśnie, to ja na przykład też lubię pooglądać sobie na przykład Minecrafta, ale jakieś takie serie półfabularne na przykład, że Na przykład te ktoś na Parkour przykład Civilization. albo serio mówisz? nie, to jest raczej fabularne. Ja A. właśnie lubię oglądać Zio, kojarzysz na A, pewno. on takie serie na On przykład. właśnie ma takie serie, że ogrywa jakąś paczkę modów i część mówi podczas grania, ale większość mówi później z offu. I wiesz, i masz na replay modzie, masz ładne ujęcia i to jest, wiesz, i to jest, tak oglądasz jak taką historię. Ja pamiętam, u Zio oglądałem jedną taką serię, to były Minecraft Evo. Tak, To było dobre, Minecraft Evo to było... Dokładnie, to były czasy. Tak. Nie to To teraz, tylko- no. teraz to jedyne co wychodzi to jakieś symulacja cywilizacji w Minecrafta, bo inne takie rzeczy, to jest, no. to jest. Tak. Dla mnie prime Minecraftowych filmów był właśnie za czasów takich youtuberów typu Do Zio, 2018, Cyper, nie wiem jak 2019. się nazywał ten Czoklet. Szymek, Czoklet, No, te takie osoby to były... Pamiętasz jak był jeszcze Szymek i Zio robili komendowy pojedynek? O, to tego nie pamiętam, Nie, ale to już człowieku, jest stare Dokres, strasznie. jak były te walki gigantów, Tak, wow. versusy. To Versusy. było... Potem były to versusy było w to. 3 osoby, ale te Tak, oryginalne versusy jak był Doknes i druga osoba, to Tak. było najlepsze. Były przecież ferajny. Dokładnie, ja to tak często oglądałem, że no przecież ja znałem cały rozkład skrzynek w tych... Kwadratowa masakra, no właśnie. Nie, ja akurat ci muszę przejść. Nie, ja też Kwadratowej mało. masakry za dużo nie oglądałem. Zacząłem więcej oglądać już za czasów Grafa i Tobiasza mniej więcej wtedy. Aha, no. To ja Tak, wtedy zacząłem. ale to już było takie... To już była inna era tego Minecraftowego Dokładnie. YouTube'a. Ale potem to był pierwszy Prime, drugi Prime bym powiedział, że był wtedy, kiedy zaczynały dopiero się serie 100 dni hardcore, to początek. A tak, to była faza na to. Dokładnie, kiedy się zaczęło to, a nie kiedy już każdy Tak. youtuber wrzucał to. Tak. I na zagranicznym YouTubie tego było tyle. Dokładnie. Ale na zagranicznym, ja właśnie w Polsce już trochę wcześniej skończyli z tym. Już nie było to takie Dokładnie. ciekawe. Ale jeszcze był taki jeden youtuber, nie pamiętam teraz jego nazwy, No, może... ale miał taką serię, co 50 dni wrzucał na świecie na jeden blok, one block. Nie pamiętam. Aha, Co 50 albo co 25 dni wrzucał. Nie wiem, jak znajdę to ci wyślę i tutaj dasz. okej, to ci- dobra, czyli to się na pewno nie stanie. Dobra. Tak, To jeszcze też był bardzo przecież podobało. Noliv tam robił te 100 O, dni ale hardcore. jak jeszcze był jeszcze jak Noliv, był Nolifem, nie był. A tak, ale to nie Ty. wchodźmy w ten temat, bo to Dokładnie, jest dokładnie. grząski grunt. Dokładnie, to jest tak. tak, Mniej ale- więcej taka cieniuteńka warstwa nas dzieli pomiędzy tym a żółtym dolarem, który i tak by tam nic nie zmienił, bo i tak z tego nic nie zarabiamy. Dokładnie, ale Minecraft Evo uzio... No. O Nolif miał też fajną serię na płaskim świecie z piaskiem. Tak, To było z tymi fajne. patykami, no. Z patykami, no. Tak, to było dobre. Ogólnie- Ale to już było tam na skraju chyba tego. Dokładnie, to był już. Tak. Tak, to już koniec. No, ale to były czasy. Tylko właśnie ja miałem wtedy taki problem, że wiesz, jak jesteś dzieckiem i jesteś uzależniony od dopaminy i oglądasz YouTube'a i co 5 sekund zmieniasz film No. i nawet jak oglądasz takie Minecraft Evo do końca, to nigdy, jak masz 6-7 lat, nie obejrzysz całej tej serii, bo po pierwsze nie masz tyle czasu pewnie przed komputerem albo jakimś innym urządzeniem, a po drugie nie pamiętasz o tym, zapominasz. Pokazuje ci się, nie wiem, coś innego typu G-Play, Wojan. Ja Wojana dużo oglądałem. O, tak, jak on wchodził do tych mobów. Tak, ojej, no ale to już jest. Ja pamiętam, albo że ja- mapy od widzów. Nie, mapę od widzów najbardziej od LJ'a kojarzę. A LJ tak, no ale ja LJ właśnie mało oglądałem. Ja oglądam od niego tylko mapy i trochę hardcora. Hardcore właśnie u niego był bardzo fajny, bo on mówił wszystko z offu, że nie był, A, on miał gameplay i wszystko mówił z offu, że tego też zrobił to i to i w ogóle. Okej, czyli to było, było fajne bardzo. właśnie. Tam wszystko mówił z offu, ale to nie było fabularne, tylko po prostu wszystko mówił z offu i tyle. To było fajne dla mnie. Tak. Właśnie, Właśnie stare Prime. ja z tych starych youtuberów minecraftowych to teraz oglądam tylko Zio i to jest do tego stopnia, że wychodzi odcinek Zio tam już nie pamiętam, to jest chyba w sobotę albo w piątek wieczorem
i po prostu wiesz, siadam, robię sobie coś do jedzenia i po prostu oglądam 20 minut i to jest po prostu piękne. No ja akurat rzadko ci muszę powiedzieć oglądam teraz Minecraftowych youtuberów, a jak oglądam, to nie oglądam nowych filmów, tylko sobie wspominam stare. to też prawda. Dokładnie, ja w ogóle ostatnio zrobiłem wielki powrót do Minecrafta i tyle się w tym zmieniło, naprawdę. No tak, ale że grałeś, tak? Grałem, no. Ja już dawno nie grałem. Szczerze, ja tak na poważnie skończyłem śledzić Minecrafta i w ogóle powiedzmy w wersji 1.19 chyba. No. Nie wiem teraz, czy to jest dokładnie ta wersja, ale w tej wersji z Wardenem. Czy 20 to chyba. Chociaż nie wiem, teraz Tak, z 1.21. poprawcie w komentarzach. No właśnie, bo ja ostatnia wersja, którą pamiętam, to jest ta z Wardenem. Nie pamiętam, czy to jest 1.18 czy 1.19. Ale no, Minecraft to jest w ogóle najlepsza według mnie gra, jaka powstała, ponieważ po prostu rozmaitość, jaką oferuje ta gra, po prostu, no, tam masz wszystko. Możesz grać multiplayer, możesz grać single player. Jak ci się znudzi robienie światów, wielkich budowli, to pobierasz tę paczkę modów i już masz wszystko nowe. Serwer. Dokładnie, jakieś serwery, wszystko tam masz, naprawdę. No. Minecraft to jest, jeżeli bym ja mógł tylko w jedną grę grać do końca życia, to wybrałbym właśnie Minecrafta. Albo Sapera. Bo my z wami wybieramy. Tak, albo szachy. Ale z szachy to nie jest gra komputerowa. No tak. Właśnie. Żartuję. Ja dam taką jedną No. rozkminę, to nie wiem, czy to trafi do filmu, albo jeżeli trafi, to pewnie bardzo okrojonej wersji. A więc tak. Jak zapewne wiecie, bo pewnie chodzicie do szkoły, a jeżeli nie chodzicie, to kiedyś na pewno chodziliście. Boję się tego, bo nie wiem, co chcesz powiedzieć. I mnie jedna rzecz zastanawia. Na lekcjach można pić, lecz na lekcjach nie można jeść. I ostatnio mnie to zastanawiało. Co uznajemy za jedzenie na lekcji, a co uznajemy za picie na lekcji? Ponieważ czy za jedzenie uznajemy spożywanie kalorii, czy za jedzenie uznajemy spożywanie pokarmu w formie stałej. A jeżeli uznajemy za spożywanie posiłku w formie stałej jedzenie, to oznacza, że jeżeli bym wziął wodę, którą normalnie mogę wypić i ją zamroził i bym zaczął ją jeść, to uznajmy za jedzenie czy za picie. A co jeżeli na przykład wziąłem schabowego na talerzu z marchewką, nie wiem, z ziemniakami i jak to zaczął jeść, to bym pewnie dostał uwagę. Ale jeżeli to zblendował, wsadził sobie do jakiegoś bidonu, który byłby nieprzezroczysty, bym zaczął to pić, to spożywam dokładnie to samo, co bym spożył jedząc schabowego, ale nikt mi nie udowodni, że to jest schabowy. Mogę powiedzieć, że to jest woda zwykła, a ten zapach to nie wiem, kolega, który się nie umył. I proszę powiedzieć w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Według mnie powinniśmy móc spożywać pokarm na lekcji, ponieważ gdybyśmy nie spożywali pokarmu, to byśmy zginęli. Dokładnie, więc to jest głównie też powód, dla którego można pić, ponieważ jeżeli byśmy nie pili, to byśmy nie przeżyli. Więc jedzenie też sprawia, że żyjemy, więc według mnie powinniśmy móc jeść na lekcji. Ja mam tylko jedną uwagę do tego, może nie uwagę, ale... Uwagę, to bym dostał na lekcji, jakbym zaczął jeść. Tak, już mówiłeś. A nie powinno to Mam być. pewne spostrzeżenie. Jeżeli ktoś słucha tego podcastu do biegania, to z pewnością teraz przyspieszył, żeby zemdleć i upaść na trawę z nieprzytomności. Dlaczego? Żeby nie słyszeć tego, co powiedziałeś. I dlatego właśnie Jezu, Adam. mamy rozdziały, żebyście wiecie, jeżeli nie interesuje was, to sobie skipujecie do końca. Tak. Ale wiesz, co było też śmieszne, jeżeli byś na przykład po prostu byś tego nie usunął, tylko byś po prostu to przyspieszył tak do totalnej... No, znaczy ja pewnie na Spotify'u nie wiem, czy w sensie jak będzie dźwięk sam, jak słuchacie, to możecie teraz wejść albo sobie skipnąć do tyłu, ponieważ prawdopodobnie jest, wiesz, co jakiś czas zbliżenie na moją twarz, która wyglądała tak i przybliżająca się kamera na ciebie i oddalająca się kamera na ciebie. Nie będzie tak, że będzie, wiesz, będzie tak na przykład, Tak, że tak, zaczynam tak. mówić, potem będzie kawałek Co tego on giga gada, przyspieszonego, co potem będzie on kawałek giga przyspieszonego, będzie twoja twarz, potem będzie takie jedno moje zdanie, potem będzie znowu przyspieszenie i aż Tak. koniec, jak znowu tu jest na głowę, rozumiesz? Dokładnie. Mam nadzieję, że dasz radę zrobić, żeby to wyglądało bardzo śmiesznie. Dokładnie, ponieważ ten podcast jest po to, żeby uczyć
i bawić. Chociaż przyjmując, co się stało 17 września, to jednak nie uczymy, tylko bardziej bawimy. Właśnie, Jaki jest jeszcze... szkoda, że o tym nie pomyślałem, O czym? bo zawsze mogłem zrobić tak. Wtedy Adam jest ciemno ma, jakby mówił, ale nie, żartuję, nie Dobrze, będę. ale jeżeli już jesteśmy w temacie rzeczy, które bawią i uczą, Adam, ty przejmujesz podcast dosłownie, ja już tutaj się mogę chować, mogę Nie no. wychodzić. powiem Ci to samo, co mi powiedziałeś na podcaście pierwszym, który No powstał tak. na poprzednim kanale bez nazwy. Jak chcesz mówić, to po prostu mów. Okej. Przerywa mi w środku zdania. Jeżeli już mówimy o rzeczach, które bawią i uczą, to taką rzeczą jest serial 1670, Tak, to którego jest poważny serial sezon dokumentalny. drugi niedawno historyczny. powstał, dokładnie. Uczy nas wielu rzeczy z historii, na przykład to, że Moldowa, no właśnie ze wszystkiego nas uczy. Uczy nas z historii, z języka tureckiego. Moldowa oznacza witam serdecznie. Nie wiem, czy wiecie. Już wiecie. Tak, może Teraz daj może tego postarajmy shota się, tutaj. bo my tutaj mamy rozpiskę ogólnie tematów i mamy tam napisane 1670 sezon drugi recenzja. Ale spróbujmy to zrobić tak, żeby to jeszcze było, żeby nie spoilerować za bardzo. Dokładnie, ale Moldowa oznacza witam serdecznie. Się dowiecie wszystko. Dokładnie. Jest to serial po prostu, który może bardziej bawi niż uczy I też tak został stworzony, ponieważ Dokładnie, ja żeby- też oglądałem wywiad z tam reżyserami i z twórcą, tam no z twórcami ogólnie i właśnie oni powiedzieli, że po pierwszym sezonie spotkali się z dużą ilością wypowiedzi, że to jest serial dla inteligentnych osób, które widzą tam odniesienia do polskiej historii, czy tam do teraźniejszości polskiej, do polskich realiów. i dlatego tam- nam się i tam- podobał, ponieważ jesteśmy i- inteligentni. I tam wyśmiewa tą polskość dzisiejszą. I właśnie twórcy uznali, że trochę chcą od tego odbiec, że oni chcą w pierwszej kolejności zapewnić jednak dobrą rozrywkę widzowi, niż przemycać właśnie jakieś tego typu treści. Więc jest to serial, który na pewno bawi i myślę, że to robi dobrze. Tak, uczy bardziej tak bym powiedział, że... Adam. No, powiedziałem, że bawi i uczy, więc muszę teraz jakoś się do Dobrze, tego dobrze, odnieść. okej, musisz dwa argumenty. Uczy bardziej tak humorystycznie, uczy tak pomiędzy wierszami. Jest tam dużo odwołań właśnie do historii. Dokładnie, ale- jakichś postaci historycznych, Tak. innych takich rzeczy, nawet do lektur. Zobaczycie, jak obejrzycie. No, właśnie ja też jak oglądałem po raz pierwszy. Na zdrowie. Dziękuję, Mówimy przepraszam. o pierwszym czy drugim sezonie? Drugi sezon. Dokładnie. Pierwszy odcinek i tam z tym Sobieskim jest tak, że... A, już powiedziałeś. Coś jest Sobieskim. No Ale to i tak w jest zwiastunie coś było. z Sobieskim, No tak. było w zwiastunie to. Tak. Jeżeli ktoś I- jest takim dużym faktycznie. No wiadomo, co zrobił Sobieski pod Wiedniem z Turkami. I tam właśnie jest ciekawe nawiązanie, dosłownie jedna linijka i ja tego właśnie nie wyłapałem podczas... A jak? No to jest, czekaj, teraz oglądania. wytniesz tak coś. Ale opłacił się w końcu, No bo... odpłacił się, ale no, rozumiesz. A, No. Więc dużo takich właśnie smaczków i ten serial jest bardzo fajny pod tym względem. drugi sezon troszeczkę jest gorszy od pierwszego. Tak bardziej, żartami i fabularnie. Może. tak, Chociaż bardziej już poszedł w taką stronę może takiego głupkowatego trochę humoru miejscami. może tak, chociaż Ale ten nadal jest- plot twist w 8 Właśnie, odcinku. ogólnie 8 odcinek. Tak. Kupcie sobie pasy bezpieczeństwa, bo jak tylko usłyszycie ten plot twist, No a tak właśnie. właściwie 2 plot twisty, nawet 3 możliwe. Proszę przytroczyć pasy. Dokładnie, to przypnijcie się naprawdę pasami bezpieczeństwa, nie wiem, ja mam radę Tak, naprawdę. tam jest dobry ten plot To twist. jest taki plot twist, wy się go nigdy nie spodziewacie. Tak, na plus na pewno to, że jest dobrze rozwinięta postać Stanisława. To jest o wiele lepsze niż w pierwszej części, bo Dokładnie. on jest w 2 odcinkach w pierwszym sezonie, Nie, nie w pierwszej w części. trzecim odcinku dopiero odjechał.
Tak? W trzecim odcinku odjechał tam- i w ósmym odcinku wrócił, nawet ale jeśli to nic nawet nie jak robił. był to mało... No. Jedyne co to... Jedyne czym się zasłużył to, że sprowadził Ciesława. No i to, że nie lubił Szwedów. Szwedzi. Wszyscy dla mnie lubią Szwedów. Tak, ale on też nie lubił. Też nie lubią. I Jakub też Nikt nie nie lubi. lubi Szwedów. Tak. Szwedzi. Tutaj wszystkie postacie były rozwinięte. Bo oczywiście mieliśmy Jana Pawła, mieliśmy wątek Anieli i Macieja, mieliśmy wątek Stanisława, wątek Jakuba, wątek Zofii. Wątek nawet był Andrzeja i córek Andrzeja nawet. Tak, no tam tak epizodycznie bardziej. Ten Andrzej się pojawił w tych ostatnich odcinkach. Ale... Nie epizodycznie właśnie, on tak w ostatnich odcinkach się pojawił bardziej. No tak, no ale on nie był jakby, wiesz, bo w pierwszym sezonie on był jedną z głównych postaci. On był, można powiedzieć, Nemezis, głównym antagonistą. A tutaj on po prostu, on nawet pomógł. Tak naprawdę, tak? No w teorii tak. No bo, prawda, piosenka z pierwszego odcinka mówiła, że jest bez Andrzeja. Znaczy według mnie trochę aktor, bo teraz aktor się zmienił, który gra Stanisława. Lepiej o wiele moim zdaniem. Według mnie grał lepiej, ale grał też inaczej. Ja Tak, szczerze, ponieważ to była zupełnie od nowa ta postać. dokładnie, tam była taka postać takiego bad boya, takiego co tak swoją drogą Tak, chodzi, a ten tak, taki tak. bardziej no... A ten był taki, on był po prostu mniej taki zły, idący swoją ścieżką, a bardziej głupi po prostu. I głupi bym powiedział bardziej, że Taki rozkojarzony może trochę. dokładnie, taki no bym powiedział właśnie tak jak ty. Ale myślę, że to dobrze. Na Się, plus według mnie to nie wiem jak bym rozwinął. Nie wiem czy dałoby się rozwinąć tamtą postać Stanisława, a ten Stanisław, on był taki, wiesz, coś wnosił, miał jakieś pomysły. Dokładnie, już w drugim odcinku fajnie Tak. coś wykombinował. Ale obejrzcie sobie. Tak, tam też jest ten wątek jego z Jakubem. Staków. No to już tak. To już tak. Ale postać Stanisława na plus o wiele i wszystkie myślę. Dokładnie, ale może teraz skończmy już tak o gadaniu o serialu, tylko co o nim sądziłeś, jakby tak ocena według ciebie? Ocena. My już rozmawialiśmy na ten temat prywatnie, Dokładnie, ale można powiedzieć jeszcze raz. myślę, że jeżeli poprzedni sezon oceniamy 10 na 10, Ja to tak ten oceniam. sezon proporcjonalnie oceniłbym na 8, minimalnie 7,5 na 10. Dokładnie, ja bym powiedział, że 8, ale jeżeli byśmy nie liczyli pierwszego odcinka, bo pierwszy odcinek był dość średni, to 8,5 Tak. bym powiedział. Dokładnie. No ale za całokształt tak, można powiedzieć 8 na 10. 8 bym powiedział. Ja spotkałem się też z wieloma, bo teraz już po obejrzeniu tam przejrzałem YouTube'a i praktycznie wiesz, wszystkie wywiady, wszystkie tam rzeczy z zakulis i tak dalej obejrzałem. Ogólnie też w tym serialu jest teraz bardzo dużo jakichś nawiązań do różnych rzeczy. Tam wszystko, naprawdę tam są takie szczegóły. A i bardzo dobrze, no bo to właśnie na tym polega ten serial. To nadaje właśnie, to nadaje tę I 1670-owość serialowi 1670. I super to ująłeś. Spotkałem się z wieloma opiniami, że on jest nawet lepszy niż pierwszy sezon. Ale Ten z drugi kim to były sezon. wywiady? Z aktorami? To znaczy to nie były wywiady, tylko opinie. to były opinie tam chyba bez schematu się wypowiadały. Już teraz mylę, bo dużo tego obejrzałem, ale że właśnie ludzie się spodziewali, że będzie gorzej, że nie da się zrobić tak dobrej kontynuacji, ale jednak wiesz, była też bardzo duża przecież presja na twórcach, żeby dowieść po takim sukcesie coś kolejnego. Dokładnie i już, Tak dobrego, tak i dużego. już też również jest zapowiedziany sezon numer 3. Tak, oni już teraz chyba kręcą, no bo teraz będzie chyba jesień, tak? No teraz będzie jesień. No więc oni już teraz kręcą. Bo on będzie 2026 rok premiera. Wyjdzie w 2026, myślałem, że w 2027. No tak. No dobrze. Nie. 26 to jest w ogóle rok 26. takich premier, naprawdę. Ja tak czekam. Jakieś No tak... to co jest? 2 Spider-Many chyba są. Spider-Man Brand New Day, Spider-Man Beyond the Spider-Verse to jest według mnie film, na który najbardziej czekam w przyszłym roku. Ponieważ no, 2 pierwsze filmy to jest absolute cinema, naprawdę.
I Spider-Man Across the Spider-Verse i Spider-Man Into the Spider-Verse. Ty też widziałeś o tym filmie. Tak. Znaczy ten film się bardzo długo robi. On w ogóle miał już planowo wyjść w zeszłym roku, ale No. wszystko zostało opóźnione, pandemia w ogóle. Ale tak na to czekam. Ale też wracam do tych premier. Z Marvela wychodzą Avengersi nowi. Avengers Doomsday. Odyseja od Nolana. O właśnie, Odyseja. Na to ja też bardzo czekam. To wszyscy czekają chyba, Bo ja to i- nie może się chyba nie udać. Dokładnie, bo ja i lubię jakby grecką mitologię Tak, dość. to też jest fajne. Dokładnie. I zobaczymy też jak to Nolan. Tak, no bo przecież Nolan do tej pory robił, no mieliśmy tego Oppenheimera, który był jakby na faktach niby tam historia człowieka, ale nadal to był film no w stylu Incepcji, w stylu innych filmów Nolana, może to jest za dużo powiedziane, ale nadal z głębokimi przemyśleniami, taki wiesz, głęboki, skomplikowany film. Dobra. Więc właśnie ja mam nadzieję, że ten film nie zawiedzie. Znaczy, zawieść na pewno nie zawiedzie, tylko pytanie, jak dobry będzie. Czy będzie na poziomie takich filmów jak Mroczny Rycerz, nie wiem, Skazani na Shawshank, czy to będzie taki top of the top, czy to bardziej będzie taki po prostu dobry Tak. film? To jest właśnie Mam pytanie. nadzieję, że ten film, bo najgorszy los, jaki może spotkać ten film, to Nie. zostanie filmem Ridleya Scotta, tym nowszym, czyli na przykład Napoleon, Gladiator 2, to były filmy takie, wiesz, no blisko im do Odysei, tak tematycznie, ponieważ no Gladiator 2, no to no tam jest pewnie 1000 albo kilka tysięcy lat później, ale chodzi o to, że tematyka jest podobna, jakaś historia jakiegoś bohatera lub kilku, ale te filmy są straszne. Moim zdaniem, a Ja mam nadzieję po prostu, że ten film nie zawiedzie, będzie po prostu o bardzo wysokim poziomie. Właśnie jak w ogóle, jakie według Ciebie, może nie najlepszy, to jaki jest Twój ulubiony film Nolana, bo to jest ciekawe. mój ulubiony film Nolana, Interstellar. Ja właśnie muszę przyznać. Nie wiem, czy to jest mój ulubiony film. To nie jest najlepszy film Nolana, bo są, wiesz, filmy Nolana, które mają lepszy plot, na przykład już Prestige sam jest bardzo dobrym filmem, ale jakoś tak, nie wiem, i tematyka, i jakoś tak obejrzałem ten film i byłem taki po prostu poruszony na maksa tym filmem. A twój? Ja właśnie muszę powiedzieć, mało oglądałem filmów Nolana. Na przykład Interstellara nie oglądałem. W ogóle ja mam tyle filmów na swojej Tak. watchliście, no ale to, jeżeli bym spisał całą tą moją watchlistę, to by mogło się liczyć w setkach już. No. Poza tym, że teraz mamy 25 filmów do obejrzenia Dokładnie, w związku z Odcinkiem specjalnym. z odcinkiem specjalnym, który przygotowujemy. Dokładnie. Czyli Żaden już- z tych filmów nie jest Nolana. Czyli już wiecie, że to będzie film o filmach, Film o czyli filmach. taki Jak zawsze. typ Adama. Można powiedzieć. Dokładnie, ale moim ulubionym bym powiedział, że jest, z tych co ja oglądałem, to jest Prestige. Ponieważ ja bardzo lubię takie filmy właśnie, gdzie jest plot twist. Plot twist to jest według mnie najlepsze co jest w filmie, dlatego tak, też element zaskoczenia. dlatego wysoko w rankingu moich filmów są również takie filmy jak na przykład 7, Lęk Pierwotny, albo na przykład Oldboy, czyli film z jednym z lepszych plot twistów. Jeżeli nie oglądaliście, to bardzo polecam. Ja mam na liście właśnie. Naprawdę, polecam Ci obejrz, tylko to najważniejsze, obejrz wersję koreańską. Bo jest wersja koreańska i w 2009, nie wiem, teraz nie chcę Was w błąd prowadzić, wyszła wersja amerykańska z Joshem Brolinem chyba. Elizabeth Olsen, Samuel Jackson. No tak, dobra obsada, ale Słuchaj, dobra obsada, ale to nie odzwierciedla, bo ja też sam obejrzałem ten film. oryginał. Nie odzwierciedla oryginału. Tam w oryginale to jest po prostu, no, tam jest, jak już masz jakiś plot twist, to potem masz kolejny plot twist. I jak już masz ten kolejny plot twist, to jeszcze to nie jest koniec plot twistów. Tak. Dokładnie, tam oglądajcie po prostu do samego końca, wszystko tam ma sens. Od samego początku to ma sens wszystko. Poza tym w 2026 na pewno nie pojawi się Shrek 5, bo jego premiera została przeniesiona na lato 2027 roku. Ciekawe dlaczego. No, na pewno dlatego, że po prostu wszyscy internauci odgadli, co się tam stanie.
odgadli jaką rolę Zendaya będzie odgrywała, wszystko Tak. po prostu To odkryli. jest, myślę, że jeden z najbardziej nahypowanych filmów. Dokładnie, ale też z doświadczenia wiemy, że takie nahypowane filmy, no bo takim nahypowanym filmem też powiedziałbym był na przykład Gladiator 2, No. często zawodzą po prostu. Nie są takie dobre jak oryginały. No ale już nawet wcześniejsze części Shreka, czyli Shrek Dokładnie. Forever, Shrek trzeci już nie był. Shrek trzeci bym powiedział jeszcze był On dobry, jeszcze był tak... ale Shrek Forever to już był. Nie, to tam już jest za dużo. Dokładnie. Ale też... Potem wiesz, odrodzenie było tego uniwersum z kotem w butach. Tak, Kot w butach, Ostatnie życzenie to jest Też. zupełnie... Arcydzieło. Tak, no ale to już jest zupełnie od innej strony jest, tak? Natomiast też rozumiem troszeczkę to, ponieważ zrobienie, wiesz, czwartej części już o tym samym bohaterze jest trudne. Najlepszym sposobem jest Trylogia. nie robienie tej części. Po prostu trylogia, zakończenie trylogią. No tak, albo Ewentualnie zupełnie, potem wiesz, jakiś, nie wiem. pierwsza część, druga część i nie ma co na siłę, ale jednak jak się spojrzy na statystyki, no to kontynuacje Powiedz prosto, są wprost. najbardziej kasowe. Dokładnie, po prostu to są pieniądze. Tak, wszyscy, którym spodobała się pierwsza część, prawie pójdą na drugą część. Dokładnie, nawet jeżeli ten film będzie gorszy, to i tak pójdą na to, Tak. bo I podoba im się tak pierwsza. samo na najbardziej kasowe filmy, w sensie mówię teraz o animacjach, no to jest Inside Out 2 na przykład. A, no tak. Tak. Który według To mnie był o ma wiele gorszy chyba- niż pierwsza część, ale... No, ale no to zarobiło chyba 2 miliardy. No, ale powiedz, wszystkie najlepsze filmy są właśnie w większości sequelami. Na Tak. przykład Spider-Man, Homecoming i Far From Home są bardzo dobre, są też dobre, znaczy bardzo duży budżet mają, Tak. ale najbardziej kasowym z trylogii jest Spider-Man No Way Home. I tutaj się akurat nie dziwię, bo ten film po prostu jest też najlepszy z trylogii. Tak, on jest fajny. On ma chyba, nie wiem, 2 milionów chyba nie dobył, ale ma bardzo dużo. Milionów. Miliardów. Tak, tak. To jest, nie wiem, nie chcę teraz wprowadzać nikogo w błąd, ale on ma bardzo dużo właśnie pieniędzy zarobił. Ponieważ to po pierwsze jest zwieńczeniem trylogii. Zawsze te trzecie części mają dużo wyświetleń. Tak. No. Było świetne. Wyświetleń, dużo wyświetleń. Ciekawe czy... Myślę, że jak twórcy weszli na studio, to na pewno mieli 1 na 10. Na pewno, na pewno. Tak. Tak samo nawet z Avengersami. Pierwsza część to był po prostu taki przełom. Potem druga część była trochę gorsza, ale nadal dobra. I potem trzecia część, czyli Infinity War i Endgame, bo to jest no, niby trzecia i czwarta, ale to jest jeden duży film po prostu. Był największy. Zawsze ta trzecia część jest najlepsza. Znaczy No taka kończąca, największa. wieńcząca. Może nie najlepsza, ale największa. Chociaż w tych dwóch przykładach, które podałem, była też i najlepsza, i największa. No bo to widać od razu po filmie, że twórcy już postanowili, że dobra, kończymy, dobijamy to, nie wiem, tą historię, wiesz, wszystkie wątki muszą się spleść w całość i muszą Dokładnie. być Tak samo- najlepiej, najwięcej. Tak samo jak u nas. Tak. Trzecia część jest kulminacyjnym punktem wszystkiego. Dokładnie. I widzicie, widzowie, to jest dowód na to, że wszystko jest połączone w tym podcaście. Dokładnie, żyjemy w symulacji. Nic nie dzieje się Na przypadkowo. następnym podcaście zaprosimy Jima Carreya, on opowie nam więcej o tym, O czym? o symulacji. Aha, I o tak. tym. Albo Jana Pawła. On też ma pewną poważną tak, teorię o życiu w symulacji. Dokładnie. Wracając jeszcze do premier następnego roku i tylko nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd, bo możliwe, że ona jeszcze nie jest zaplanowana ta O premiera. jakim filmie to ja może coś będę wiedział, ale... 007 zgłoś się. James Bond, nowy. I A czekaj, bo nie, bo poprzednia część to było No Time to Die. To ja nie wiem, on nie zginął w tej części ostatnio? no właśnie nie wiadomo. Ale jeżeli jest kontynuacja, no to chyba nie zginął. Tak. Może być kontynuacja, no nie wiem, na przykład kontynuacja nie musi dotyczyć tego samego bohatera. Tak jak powiedziałem w swoim filmie, nie, bo tutaj go Nie jeszcze wiem, nie a ma. jak się nazywa film James Bond, no to chyba będzie o Jamesie Bondzie. stary. Nie, może ma syna, który ma na imię No, James Bond. James Junior Bond. James Junior Bond. Może tak. Były jakieś przesłanki, że ten film ma wyreżyserować Nolan, ale wydaje mi się, że już wziął się za to
Ten reżyser od Duny, tej nowej. Villeneuve. Tak. Jakoś. Villeneuve chyba się czyta. No, Sekundka. Jaś. Villeneuve. Denis. Tak się pisze chyba. Denis się nazywa Denis. No, Denis Villeneuve. Tak, ale chodzi mi o to, jak się czyta. No Villeneuve, mówię ci. Gdzie to pisze? No, słyszałem. Czekaj, wymowa Denis. Na gałęzi to chyba dobrze mówi. Villeneuve. Dobra, Villeneuve. super. No. Ja mówię Villeneuve i koniec. Ja mówię Villeneuve. Tak. I... A mój tata mówi na Jake'a Gyllenhaala Jake Gallagher, czy jakoś tak. Gallagher. Każdy ma swój sposób. Dokładnie. No. Nie musi być poprawny, ale ważne, że jest twój. Iteracja Nolana byłaby bardzo ciekawa. No ale w tym filmie nie będzie już grał Craig, nie? No nie. Tak, podobno były właśnie On te już kwestie, odszedł. kto będzie nowym Tak. Bondem. Miał być albo Tom I Holland, albo... właśnie najwięcej głosów było chyba na Toma Hollanda, a Ale to mi zupełnie dokładnie, nie bo- pasuje tam. Te głosy na Hollanda Tak, są no. po to, nie dlatego, że on byłby dobrym Bondem, tylko po prostu dlatego, że Nie. on jest wszędzie, Nawet było ostatnio w reklamie Lego. No dokładnie, a to... Zaraz zajrzę do lodówki, a tam będzie Dokładnie. Tom Słuchaj, Holland. Właśnie, A obok niego będzie Timothy Chalamet i Zendaya. nie, jeszcze ja przez chwilę miałem wrażenie, może teraz ta połowa roku nie, ale wcześniejszy rok, 2024, dosłownie miałem wrażenie, że otworzę lodówkę i wyskoczy mi z niej Pedro Pascal. O Pedro Bo Pascal też to było tyle dosłownie On wszędzie. jest wszędzie, on No. jest w Fantastycznej Czwórce. Był wszędzie. No wszędzie, ale on może nie był w jakichś największych filmach, ale po prostu on był wszędzie. Tak. Właśnie w ogóle skąd się wziął Pedro Pascal, proszę? Znikąd, w sensie Niech ktoś mi on- odpowie na to pytanie, ja nie wiem. skąd on się wziął? Gdzie on miał debiut? On... Znaczy nie, może taki pierwsza większa rana to był chyba Mandalorian. A, Ale co ciekawe, twarz swoją dopiero w drugim Tak. sezonie pokazał. On więc to w ogóle. jeszcze zasłynął z tego ujęcia, jak on się tak śmieje w tym samochodzie. Z kim on tam był, ja zapomniałem jak się nazywał ten aktor. Którą kartę tu masz wtedy? Znaczy ja to dam, to ujęcie, tylko jak się nazywał ten... No ten co sobie zbudował piramidę, ja dam, kojarzysz na pewno. Piramid sobie zbudował? Ten co zbudował sobie piramidę i zbankrutował, no czego ty tam szukasz? No chciałem... Bo nie wiem o jaki ci mem chodzi z tym Pedro Pascalem. No ja ci pokażę później. Karmemy. A oto. No, A Nicolas Cage. właśnie Nicolas Cage, no. On sobie piramidy zbudował. Tak, Jakie piramidy sobie zbudował? piramidę, taką nagrobek i on tam zostanie pochowany. Jak później zbankrutował. Ogólnie, też przez to. Ale wracając, no właśnie Pedro Pascal, Zendaya, Tom Holland i kto tam jeszcze? Timothy Chalamet. Timothy Chalamet też. On tam jeszcze grał teraz w zupełnie nieznanym chyba, Jak to? jakoś tak. Timothy Nie, Chalamet. mi się wydaje, że Pedro Pascal taki swój debiut to miał chyba teraz patrzę. No. W sensie on debiut to trudno powiedzieć, on po prostu stał się znany światowo Można powiedzieć, że jakoś 2 lata temu. Narkosie? Narkos to była taka jego pierwsza większa No, rola, ale możliwe. nie chcę teraz nikogo w błąd prowadzić, bo ja też się nie znam oczywiście na zdrowie. No, też trudno to ocenić. Bo ja po prostu nie jestem jakoś bardzo zapoznany z No. nim. Wiem po prostu gdzie grał, ale nie wiem kogo grał, nie wiem. Tak. Kiedy Jeszcze grał? zobacz, wpisz Miki 17. Tam chyba go nie było. Nie, tam go nie było, ale ten aktor, który tam grał, Czekaj. jak się nazywał? Robert Pattinson. O właśnie, on też chyba ma być w nowej Dune i on też teraz jest w bardzo wielu filmach. No, ale on po prostu dobry ma to. Tak, dlatego on jest dobrym aktorem. Bo to jest różnica, bo w Miki będzie- 17 zagrał dobrze. W Batmanie też grał Tak. bardzo dobrze. Ale właśnie wracając do tego Bonda znaczy Toma Hollanda jako Bonda, jako Bond, czy no nie mniejsza, to on totalnie tak nie pasuje. Przynajmniej to co pokazał w Spider-Manie i nie wiem czy
Bo on też ma małe doświadczenie aktorskie, wydaje mi się. Według mnie jest za młody na Bonda. po Tak, prostu. znaczy, no wiesz, oni chcieli aktora maksymalnie 30 lat, żeby z 20 lat zagrał tego Bonda. Tak? I na przykład Henry Cavill, który byłby totalnie topowym aktorem na On był Bonda, najlepszym Bondem, ale na 1-2 filmy ale max. on ma 42 lata chyba. On już. jest na jeden film, może 2 maksymalnie. I wiesz, niezależnie jak się trzymasz, no nawet wiesz, Daniel Craig wierzy, że on się trzyma bardzo dobrze, tak fizycznie. Ale on po prostu No to ma masz już wiek. siwe włosy i nie Ale jesteś masz- w stanie zeskoczyć z pociągu. Dokładnie. Dlatego właśnie perfekcyjną rolą na kolejnego Bonda jest Tom Cruise. Aha, dokładnie. On się, albo nie, Krzysztof Ibisz, on się nie starzeje. Albo ta Narodowicz, to ona już O, to już w ogóle- do końca całą serię. Do końca No. świata będzie Tak, grała Bonda. Tak, to dobre. No. No. Właśnie, Tom Holland i Zendaya również są w Odysei i ja nie wiem co No. oni tam robią zupełnie. Słuchaj, kogo on tam gra w tej Odysei? Nie Znaczy, wiem. wiem, że jeszcze nie wiadomo kogo on tam gra, ale... Znaczy myślę, że oni jakąś główną rolę grają w tym filmie. Odyseja było 2026. A, to jest 97. No 2026. tak, nie wiedziałem o tym. Telemacha gra Tom Holland, Hmm. a Matt Damon Odyseusza, a reszta ról... No jeszcze jest, nie. Właśnie tyle jakichś dobrych aktorów. No. Przecież John Bertna, Robert Tak, Pattinson, a No ale Hathaway. wiesz, tak naprawdę Nolan ma już taką renomę w branży, że on może sobie, wiesz, każdego poprosić i każdy dosłownie się zgodzi. No tak. Ja słyszałem, że jak był casting do filmu Oppenheimer, to oni na castingach nie wiedzieli zupełnie aktorzy do jakiej roli kandydują. I kim jest ten Telemach? Właśnie nie wiem. Aha. Znaczy, mi się wydaje, nie wiem czy to jest ten, ale on mi się kojarzył z tym, co miał buty z takimi piórami. Skrzydłami. Skrzydłami. To jakiś bożek. To nie wiem czy to był ten. Nie wiem, no... Nie chcę nikogo wprowadzić w nie błąd, wiem, ale wydaje to mi się kojarzy nie. po prostu z tą nazwą, nie wiem dlaczego. Tak. O czym ja mówiłem właśnie, o tym, O że aktorach, że nie aktorzy wiedzieli, nie kogo wiedzieli. grają. No na przykład nie wiem, no... ale mi teraz wylatują wszystkie nazwy aktorów. A w jakim filmie? Oppenheimer, kto grał? Jak on się nazywa? Downey Jr. Nie, ten główny. To Cillian Murphy. Cillian Murphy właśnie, no to on na przykład od razu ślepo w to wszedł i ja się nie dziwię, no bo Właśnie taki film, no nie no. w ogóle No. taki reżyser, no to już... Ja szczerze to nawet za darmo mógł zagrać w filmie Nolana. No. Wiesz, że to się nigdy nie stanie. Albo w ogóle wiesz, żeby chociaż przyjść na ten plan, to jakiś wiesz, legendarny jest już. Dokładnie. No, ale... No, że zapłacił, żeby zagrać w tym filmie Nolana. Tak. Mój budżet wynosi jakieś 40 zł brutto. No. No dobrze, które to jest nasze nagranie? Trzecie już, Trzecie, prawie no. 2 godziny mówimy. Tak. Chyba już powoli czas, wiesz, zwijać się. Tak, poza tym już wykorzystaliśmy chyba wszystkie tematy, które mieliśmy napisane i też oczywiście nie mogło zabraknąć filmów. Te filmy po prostu za nami chodzą, no. Tak. I właśnie, bo to jest też pierwszy podcast i to też tak dla widzów, jeżeli wydaje wam się, że to jest nudne, o tych filmach, tak gadać i w ogóle, Piszcie w komentarzach to albo nie skipujcie. oglądajcie w ogóle tego podcastu, bo prawdopodobnie nie uda nam się zrobić podcastu bez gadania o filmach. I też prawdopodobnie, jeżeli będziemy na przykład oglądać jakiś film razem, jakiś będzie wychodził, jakaś duża premiera, To albo pewnie też o coś- tym będziemy mówić. tak, na to podcaście. pewnie będziemy o tym mówić, o tym rozmawiać. Tak samo jakieś, nie wiem, seriale, czy dużo też będzie takich opowieści z zakulis dotyczących i tego kanału, i Tima Mateusza. No. No i piszcie też w komentarzach, co sądzicie o tej formie, może co Dokładnie. chcielibyście usłyszeć w Tak. następnym podcaście, a o czym nie chcielibyście, żebyśmy rozmawiali. I po prostu, Tak, i co tutaj dać? dokładnie, czy dać tutaj jakieś logo, czy dać tutaj tablicę korkową, na której Tak, będą na tematy przykład podpisywane. zegar z odmieszaniem do końca. Dokładnie. Po prostu piszcie wszystko, ponieważ Tak. teraz na tym kanale chcemy, żeby to było jak najbardziej dla was, od nas dla was. Dokładnie. Wam się to fajnie oglądało. Tak, dla Dokładnie. wszystkich porówno. Dokładnie. Chociaż może już nie wchodźmy w to, bo trochę pachnie.
wschodem. Nieważne. Dziękujemy wam widzowie, że dotrwaliście do końca. Bardzo Jeżeli dotrwaliście do końca, to nas to cieszy. bardzo nas to cieszy. Dziękujemy wam. Tak Nie jest. dostaniemy za to żadnych pieniędzy, ale Dokładnie. dziękujemy wam, ponieważ oczywiście nie chodzi w tym wszystkim o pieniądze. Chodzi o to, żebyśmy zrobili coś Tak, fajnego. jakbyśmy chcieli pieniądze, to byśmy nie siedzieli tutaj od No. 2 godzin. Żebyśmy poszli do kasyna. Tylko poszlibyśmy, chciałem powiedzieć o pracy, ale okej. Nie możemy chodzić do pracy. Do kasyna też nie możemy. Do kasyna tym bardziej nie możemy iść. No, No dobrze. dokładnie. To dziękujemy. Pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek byście byli w kasynie, to na ruletce zawsze dajecie na 1, bo Jan Paweł zawsze pierwszy. Zawsze pierwszy, a później na 2. Bo poznajecie nowy system. Oglądacie Tak, 3670 miłego oglądania, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. i zapraszamy na nasze wszystkie kanały, linki macie w opisie albo na tym Dokładnie. kanale. Na pierwszy mój film, pierwszy film Adama. I widzimy się już jutro. No, Właśnie, w moim to filmie. jest tak dziwnie zrobione, Tak, że podcast i film Mateusza jest dzień po dniu. Ale no, dzięki temu może zmusi nas to do robienia troszeczkę na zapas. Dokładnie. Żegnamy was. Hej. Tak naprawdę dało się to zrobić lepiej, bo mogły być na przykład 10, 20, 30, ale już było we wszystkich materiałach promocyjnych na ten kanał powiedziane, że pierwszy 15, 30 i już nam się nie chciało tego zmieniać. Hej. Dokładnie. Siema.